Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 20 października 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek Nordisch Triget NT Live. To już trzecie wydanie w czwartej serii, więc tych odcinków, drodzy Państwo, przez ostatnie ponad 3 lata zebrało nam się już bardzo wiele. Oczywiście wszystkie odcinki, te archiwalne, możemy, drodzy Państwo, posłuchać na platformie Spotify. Możemy je również obejrzeć, drodzy Państwo, na naszym profilu facebookowym i kanale YouTube. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję, że udostępniacie informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych, klikając, komentując, dodając hasztagi, które karmią facebookowego potwora, który jak już się tak naje i nasili energią, to potem jego zasięgi są coraz większe. Zatem bardzo dziękuję za wszelkie aktywności, które, drodzy Państwo, uskuteczniacie po to, żeby być z nami, po to, żeby oglądać nasze propozycje, które są dla Państwa, po to, żebyście, drodzy Państwo, przede wszystkim mogli spotykać się z naszymi widzami, z naszymi gośćmi, przepraszam bardzo, którzy są zapraszani przez nas do odcinków Nordisch Triget NT Live. Bardzo dziękuję wszystkim moim stałym partnerom, stałym współorganizatorom wydarzenia, kolejnych, które odbywają się na kanale NT Live. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego jest tym razem z nami, Paramedic Pola Ratownictwo również nas wspiera, Lukas Felczer jest także z nami, Marek Maślanka, którego bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że, drodzy Państwo, w taki swój własny, osobisty sposób udostępniacie informacje o naszych wydarzeniach. Witam wszystkich widzów i słuchaczy, którzy już zgromadzili się właśnie z nami, są przy komputerach, przy telefonach, przy urządzeniach przenośnych. Bardzo się, drodzy Państwo, cieszę, że już tak licznie jesteście i mam nadzieję, że kolejne osoby będą do nas dzisiaj docierały. Drodzy Państwo, z wielką radością, to jest naprawdę dla mnie coś wielkiego, wręcz historyczna chwila. Chciałbym powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo PZWL. Jest to największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, które od pokoleń wspiera edukację środowiska medycznego. Jak dowiemy się w opisie PZWL-u, od 1945 roku już towarzyszy zarówno studentom, jak i profesjonalistom na każdym etapie kształcenia. Na dorobek wydawniczy zapracowały, drodzy Państwo, całe pokolenia specjalistów zajmujących się przygotowaniem materiałów do druku, do tego całego procesu, które musi trwać, musi mieć swój czas i przestrzeń. Były to całe pokolenia wybitnych autorów i wydawców również. Drodzy Państwo, dzięki temu do 2020 roku ukazało się ponad 15 000 tytułów o łącznym nakładzie ponad 320 milionów egzemplarzy. W momencie, kiedy to mówię, mam wielkie ciarki, które mi przychodzą, bo to jest tak ogromna ilość i jest to dla mnie coś niesamowitego. Drodzy Państwo, kolejna bardzo dobra informacja jest taka, że w dniu dzisiejszym zespół NT Live przy współpracy właśnie z PZWL-em rozpoczyna cykl audycji pod tytułem Medycyna przedszpitalna w publikacjach PZWL, której gościem jest zaproszony do studia właśnie autor jednej z wielu publikacji. O tym gościu już za moment, już za chwilę w naszym bio, które, drodzy Państwo, możecie oczywiście odnaleźć na stronie facebookowej naszego wydarzenia. Gościem Państwa i moim, i cała radość w tym wszystkim jest ogromna, jest już pan doktor nauk o zdrowiu, pan doktor Tomasz Ilczak, ratownik medyczny oraz specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Od 2017 roku także prodziekan do spraw studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego i tutaj chciałbym pokłonić się panu rzecznikowi Uniwersytetu oraz całemu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu właśnie Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego, które również dołączyły do współorganizacji dzisiejszego wydarzenia i jestem przeszczęśliwy, że właśnie w takich miejscach profil Nordisch Triget mógł także się znaleźć. Pan doktor jest autorem i współautorem wielu prac opublikowanych w renomowanych wydawnictwach i czasopismach z tak zwanej listy filadelskiej. Swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe nieustannie podnosi, uczestnicząc w różnych kursach, stażach zagranicznych i międzynarodowych projektach.
Na co dzień swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Bielskiego. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, chłopcy i dziewczęta w ratowniczym świecie, zapraszam do rozmowy pana doktora Tomasza Ilczaka. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Jacku. Cześć Tomasz. Cześć Tomasz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Widać, słychać, tak? Mam rozumieć? Tak, właśnie coś mi tutaj w słuchawkach przez moment strzeliło, coś strzyknęło, ale cieszę się, że jesteś z nami. Fajne akwarium masz z tyłu, wiesz? Tak, ty też masz fajne, ale masz tam mało roślinek, chyba ci paletki wszystkie zeżarły. No one nie potrzebują, wiesz, to jakby to jest takie ich naturalne środowisko, bezroślinne zupełnie. Znaczy może nie zupełnie, ale trochę. Okej. Tomasz, dziękuję Tobie, że znalazłeś dzisiaj odrobinę czasu i wcześniej w ogóle znalazłeś czas na to, żeby omówić nasz niecny plan, żeby rozpocząć właśnie cykl audycji poświęconych medycynie przedszpitalnej w publikacjach PZWL-u i bardzo się cieszę, że od Ciebie zaczniemy, bo to tak naprawdę, kiedy patrzymy na paletę wspaniałych autorów właśnie wydawnictwa PZWL, no to jest ich wielu, więc mam nadzieję, że ta kolejka ustawiająca się do naszego studia będzie ogromna i super, że dzisiaj rozpoczynasz ten cykl. No ja też się cieszę, Jacku, bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Natomiast tutaj jakby trochę postawiłeś mnie tak na samej górze jakby tego szczytu, a tam jest wiele bardziej wybitnych osób, które gdzieś tam te publikacje tworzyły. Natomiast powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że możemy się podzielić tymi informacjami odnośnie książek, bo to jest fajne, to jakby jest część na pewno mojego takiego życia zawodowego i odgrywa dość istotną rolę, więc fajnie, że będziemy o tym mówić. Bo jak się dowiecie dzisiaj, drodzy Państwo, pan doktor Tomasz Ilczak jest bardzo lojalny i mocno przywiązany do wydawnictwa PZWL-u, jak to podkreślał w rozmowie, kiedy widzieliśmy się z Tomaszem i w Krakowie, i w Wiśle, kiedy można było się wyściskać i powiedzieć po prostu dobrze, że jesteś tak bardzo na żywo, to właśnie tam te słowa padły, że bardzo mocno Tomek jest związany właśnie z tym wydawnictwem. Drodzy Państwo, pozdrawiamy Was wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie, jak zwykle napiszcie do nas z hashtagiem #NTLive, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Będzie mi niezmiernie miło, żeby zobaczyć, kto się dzisiaj nam tutaj już przywitał. Pan Piotr Sadowski, serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że jest Pan z nami, Panie Piotrze, Pani Agnieszka, Pani Małgosia, jak zwykle z nami jest znana postać Adam Ubych, były gość NTLive, również. Dobry wieczór, Tomasz Ilczak, coś słyszałem. Ja myślę, że tutaj będą takie dzisiaj dogryzki różnego rodzaju branżowe, prawda Tomasz? Ja nawet liczę na nie, powiem szczerze, także to bardzo się cieszę, że Adam zaczął. Bardzo fajnie, dobrze Adam, że jesteś. Wiktor Kotwica, Panie Wiktorze, serdecznie Pana witam. Jest z nami również Pan Zbigniew Niemcy, czyli kolejny raz pokazujemy, że NTLive to nie tylko Polska, to nie tylko Norwegia, ale również tutaj. Jest z nami Pani Martyna Małoń, LPR. Mam nadzieję, że bezpiecznie do celu bazowego. Pani Martyno, serdecznie Panią pozdrawiam. Kolejne osoby się tutaj będą wyświetlały. Napiszcie koniecznie, z jakich jeszcze jesteście miejscowości. Pani Katarzyna Bielat, Kasiu, Kraków, cieszę się, że jesteś, a jest z nami pani, która jest ogromnie dla nas dzisiaj też bardzo ważna, pani Anna Świtalska. Witam panie doktorze, Jacek też się kłania pani Ani, może Tomasz też pozdrowi. Ja oczywiście pozdrawiam panią Anię bezwzględnie, no jakby nie było, jest jednym z takich naszych łączników trochę tu, nie Jacku, więc to odgrywa bardzo istotną rolę, patrząc z punktu widzenia audycji, ale też jakby naszej współpracy, a patrząc generalnie na to, co się teraz dzieje z książką w tej rzeczywistości takiej, tak, wydawniczej, no to jakby odgrywa bardzo istotną rolę. Bardzo się cieszę Pani Aniu, że znalazła Pani dzisiaj odrobinę czasu, żeby spotkać się z nami, ale najważniejsze, że widzowie i słuchacze, którzy są w tym momencie również dookoła, widzą, że jest Pani z nami. Jest Pani przedstawicielką naprawdę świetnej instytucji, która robi naprawdę bardzo dobrą robotę i to, że dzisiaj udało się Pani z nami zasiąść do tej audycji, to jest ogromna frajda, ale przede wszystkim duże wyróżnienie. Będą pojawiały się kolejne osoby już za chwilkę, już za moment. Pojawił się jakiś taki chyba robot albo czat, albo co on tam robi. Zaraz usuniemy ten profil, żeby Państwu nie przeszkadzało, a tam Tomasza poprosimy, żeby nam powiedział, skąd nas dzisiaj, gdzie nas dzisiaj ugościł, skąd do nas będzie rozmawiał i może troszeczkę więcej o tym, co się u Tomka w ostatnim czasie dzieje.
No to ja witam serdecznie z najpiękniejszego miejsca w Polsce, to jakby tutaj mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że ja dzisiaj nadaję z mojego naturalnego środowiska, mianowicie z miejscowości, która nazywa się Porąbka. To jest w sercu Beskidu Małego zlokalizowane, niedaleko Bielska-Białej. Także bardzo urokliwe miejsce, zapraszam, bo tutaj się bardzo dobrze spędza wolny czas. Można się też fajnie nastroić do pisania książek ewentualnie, jakby ktoś miał na to ochotę. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje u mnie, Jacku, w takim moim życiu zawodowym, no to teraz jest jakby intensywnie, dlatego że no, zdajemy sobie sprawę z tego, że zaczęliśmy rok akademicki. Październik ruszył bardzo mocno, więc tej pracy takiej zawodowej, uczelnianej jest naprawdę sporo. Ona jest połączona z dydaktyką, więc to też odgrywa dość istotną rolę, jeżeli chodzi o poświęcanie czasu. A powiem szczerze, że trafiłeś idealnie w taki tydzień chyba kursowy mój, dlatego że no, wczoraj wróciłem z Łodzi, gdzie prowadziliśmy certyfikowany kurs z zakresu ALS, no a jutro wyjeżdżam do Krakowa do medycyny praktycznej, gdzie też taki kurs się odbędzie, także tak trochę jestem w rozjazdach. To bardzo serdecznie pozdrów ode mnie pana Pawła Kukle, dobrze, pamiętam, ja nazwisko nic nie przekręciłem. Z Pawłem widzieliśmy się na fantastycznej konferencji w Krakowie medycyny praktycznej i tu pozdrawiam cały zespół krakowskiej medycyny. Zrobiliście naprawdę świetną robotę i powiem, że się bardzo dużym echem odbiło to wydarzenie, tak więc no czapki z głów. No, wiesz co, troszeczkę na temat konferencji, to taki był projekt, który był zrealizowany faktycznie w stosunkowo krótkim czasie, więc ja też jakby z tego miejsca mogę podziękować, że ta frekwencja była taka, jaka była, bo dla mnie jako organizatora to jest najważniejsze w tym wszystkim. Ja wiem, że content i to, co tam jest w programie, to też odgrywa bardzo istotną rolę, natomiast no, powiem szczerze, że patrząc z punktu widzenia organizatora, to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są ludzie, a przede wszystkim chcą tego słuchać. Ja jakby krążyłem tam jak taki wolny elektron z jednego miejsca w drugie, natomiast no to, co za każdym razem jakby dawało mi takiego pozytywnego kopa, jak wchodziłem na tą salę i tam cały czas było pełno, więc to jakby myślę, że to się udało, patrząc z punktu widzenia organizatorów na pewno. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie na moment zatrzymać Panią Annę na ekranie, bo Pani Anna do nas z Ukrainy pisze. Aniu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Niemcy, Holandia, Polska i teraz Ukraina. Trzymam kciuki Pani Aniu i mam nadzieję, że nasz projekt się zrealizuje. Serdecznie Panią pozdrawiam wszystkich ratowników medycznych pracujących w cywilnym ratownictwie medycznym w Ukrainie, więc to bardzo miło z Pani strony, że udało się dzisiaj choć na chwilkę z nami spotkać. No właśnie, drodzy Państwo, mam nadzieję, Tomasz, nie będziesz mi miał za złe tego, że taką prywatną rozmowę, którą przeprowadziłem z Tobą właśnie na konferencji, która zabrzmiała tak, Twoje słowa, kiedy rozpoczynała się konferencja, spojrzałeś na mnie i powiedziałeś: widzisz, ile tu jest ludzi, i jakie to było niesamowite. Ten Twój błysk w oku był rewelacyjny i życzę wszystkim organizatorom takich imprez w Polsce, żeby mieli takie same ogniki. Nie wiem, jak żeście to zrobili, ale good job. Znaczy wiesz, to my zrobiliśmy jakby background, nie? Natomiast resztę roboty zrobili uczestnicy, no bo wiesz, jak ich by tam nie było, to tego wow by nie było. Natomiast jakby trochę odnosząc się do tej naszej prywatnej rozmowy, o której powiedziałeś, to ja powiem Państwu szczerze, tutaj jak już mogę się tak wyspowiadać trochę z tego, co jest bardzo przyjemne, patrząc z mojego punktu jako organizatora. Myślę, że Paweł jakby był z nami tutaj, pewnie by to potwierdził. Natomiast no, słuchajcie, rano wchodząc tam po rozpoczęciu, jakby wychodząc trochę z tego rozpoczęcia, kiedy już pierwszy wykład inauguracyjny docenta Kosińskiego ruszył, to no musieliśmy 50 krzeseł dostawić, słuchajcie, bo brakowało miejsc. Ja jakby jestem nauczony, przyzwyczajony do tego, że pracuję na dywanie, bo jakby prowadząc kursy, to rzeczywiście pracuję na dywanie w większości, ale no faktycznie było tyle osób, że musieliśmy 50 krzeseł dostawić, żeby nie było zajmowania miejsc na dywanie tam w tej sali konferencyjnej. To jest bardzo przyjemne. Kolejne osoby pojawiają się, drodzy Państwo, na ekranie. Cały przegląd wspaniałych twarzy, pięknych twarzy ratowniczych z całej Polski. Jest mi niezmiernie miło. Wspomniałem wcześniej Panią Martynę, jest z nami również Bartosz Wróbel, LPR. Cudownie, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Bartek napisał: pozdrowienia Tomku, ładne akwarium, uśmiech. No o moim nie wspomniał, więc Twoje ładniejsze, rozumiem. Wiesz co, może dlatego, że z Bartkiem będę się widział jutro, wiesz, to jakby taki może na dobry początek weekendu. Okej. Cudownie, jest z nami również pan Dawid Jakubczak, którego bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiam. Panie Dawidzie, fajnie było się spotkać, porozmawiać, podyskutować. Pozdrowienia z OIT-u dziecięcego i noworodkowego, również USK Opole.
piszcie do nas, ale dodajcie, drodzy Państwo, te hasztagi NTLive, to jest dla nas bardzo ważne. Dzisiaj czuwa nad nami osoba, która zajmuje się marketingiem, zajmuje się tymi wszystkimi kwestiami doradczymi, więc jak nie zrobię tej roboty, drodzy Państwo, to odetną mi wszystkie możliwe żyły, gdzie można ładny węflon założyć. Jest z nami również Wiśnia, jest z nami również Grzegorz Lewandowski z łódzkiego ośrodka. Cudownie, cudownie, cudownie. Tomasz, zanim przejdziemy w ten taki głęboki temat PZWL-u, publikacji w ogóle i twoje, również tutaj słowa padną na temat ostatnich 2 książek, to powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że ty zostałeś medykiem? Jak to się w ogóle stało, że przyszło ci do głowy taki pomysł, żeby zostać ratownikiem medycznym, a już pielęgniarzem, a już jeszcze o takiej specjalności, a już w ogóle dydaktykiem, no i cały czas wspólny mianownik kwestie medyczne. Jakbyś mógł opowiedzieć w kilku zdaniach jako takie dobre wprowadzenie do tematu? No dobrze, znaczy to może od końca, wiesz, to jakby takim głównym sukcesem tego wszystkiego jest to, że to się tak chyba w najbliższych moich kręgach nie podoba za bardzo. Ja strasznie lubię to, co robię, wiesz, to jakby jest taki główny sukces, więc dlatego to wszystko się wiąże z jednym, bo mi to sprawia niesamowitą przyjemność. Natomiast patrząc z punktu widzenia takiej historii mojej, to tak, najpierw skończyłem studia z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwo było kolejnym jakby etapem. Pracowałem przez chwilę wewnątrzszpitalnie, natomiast jakby od samego początku już kierunkowałem, wtedy było też trochę inaczej, to jest kilkanaście lat temu, więc można było takie praktyki fakultatywne odbywać w zespołach ratownictwa medycznego. No i też wtedy zaczął się system, bo to był 2006 rok, więc troszkę się zmieniało środowisko tego ratownictwa, przechodziliśmy z tego starego systemu na ten nowy. No i jak zacząłem jeździć, to też na początku było takie taka ciekawość może, no bo wiecie, to zresztą każdy to przerabiał, że zaczynając do końca nie wiesz, z czym się zetknie i z czym się spotka. Natomiast no ja jestem pasjonatem tego, więc ja tutaj jakby strasznie się wkręciłem w to wszystko i tak poleciało i to już kilkanaście lat trwa i powiem szczerze, że wcale mi się to nie nudzi. Natomiast patrząc z punktu widzenia takiej mojej kariery zawodowej dotyczącej uczelni, to było tak, że jak obroniłem pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim, to postanowiłem, że chciałbym trochę zdywersyfikować portfel moich możliwości zawodowych. A że zaraz obok Pogotowia Bielskiego, wtedy w którym jeszcze pracowałem, był Wydział Nauk o Zdrowiu, to był 2010 rok, postanowiłem, że złożę tam podanie. Ja już miałem trochę doświadczenia dydaktycznego, ale to było bardziej związane z prowadzeniem kursów jednak niż dydaktyki. No i powiem szczerze, że to podanie tam przeleżało kilka miesięcy, aż w końcu pani profesor Mikulska, taka moja pierwsza mentor, właściwie to jest jedna z tych osób, dzięki której zacząłem to wszystko, bo to też odgrywa bardzo ważną rolę, kogo spotkasz na swojej drodze i to ja akurat chyba dobrze trafię, na pewno dobrze trafiam. Wciągnęła mnie tam w ten świat akademicki, no i właściwie tak się to już ciągnie od tego 2011 roku do dziś dnia. No i powiem szczerze, że jakby patrząc z punktu widzenia realizacji siebie albo realizacji tych wszystkich rzeczy związanych z dydaktyką, to chyba studenci są takim największym, że tak powiem, czynnikiem motywującym cię do tego, że ciągle ci się chce. Bo wiesz, patrząc z mojej perspektywy 10-letniej już w tym momencie, więcej nawet, ja pamiętam tych ludzi, którzy zaczynali, oni przychodzili, to tak jak ja przychodziłem na studia, za bardzo nie wiedziałem tak naprawdę, co ja tam robię. A teraz wiesz, docierają do mnie informacje, jadę na mistrzostwa posędziować, nie? Tak w tym roku na Mazurach byliśmy z Emilką, którą też tutaj widziałem gdzieś. Tak, już znajdziemy Emilkę raz jeszcze, żeby było miło. I tam powiem ci, spotykasz swoich absolwentów, którzy już jako tacy fachowi ratownicy, wiesz, realizują zadania podczas mistrzostw, mało tego, wygrywają te mistrzostwa i to już w ogóle, wiesz, obrastasz w piórka, nie? Jako taki wykładowca, który gdzieś tam przyłożył jakąś małą cegiełkę do tego, żeby to wszystko funkcjonowało i to jest bardzo fajne i to jakby nadaje takiego kopa i wtedy się chce, mimo tego, że przeciwności też różne bywają, one są często takie systemowe i tutaj pewnie wszystkich problemów, ja też chyba nie chciałbym ich omawiać, ale nie jesteśmy w stanie rozwiązać, natomiast to jest bardzo fajne i to jest bardzo motywujące. Ja może tak trochę bym sparafrazował teraz wpis Adama, że Tomasz Ilczak skądś kojarzę, to ja mogę powiedzieć, Adam, przypomnę ci skąd, bo wiesz, byłeś u mnie na praktykach, wiesz, jak zaczynałeś swoją przygodę z ratownictwem. Ale mu nie został długo Adam jakby jest jedną z tych osób taką, która swoją przygodę, mogę chyba śmiało powiedzieć, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, ale zaczynał ze mną i razem realizowaliśmy nasze pierwsze wyjazdy na Mistrzostwa Polski, robiliśmy tam różnego rodzaju dyżury, bo przecież on pracował z nami normalnie jako dodatkowy członek zespołu. Tych historii takich wspólnych jest wiele, które często w takich kuluarowych gdzieś tam spotkaniach się przewijają, mimo tego, że to już tyle lat.
i powiem Wam szczerze, że to jest z mojego punktu widzenia taka naprawdę bardzo duża wartość dodana. Nie? To jest, kiedy patrzysz na tych ludzi, którzy zaczynali, oni byli tacy nieopierzeni, a teraz proszę, nie? Pan magister Adam Ubych, specjalista ratunkowa w Roztoce, kursy, szkolenia, jeden z bardziej rozpoznawalnych ludzi w środowisku ratunkowym w naszym kraju. No cóż, no, można by było powiedzieć, że to taki trochę mój produkt. Nie? Okay. To jest super. To mi łechce ego bardzo, bardzo mocno. No to tak jak produktem Nordic-Striget jest Ente-Life, to ja Ciebie, Tomasz, doskonale rozumiem, kiedy widzisz, kiedy to dziecko Twoje tak urosło i się rozwija i już chodzi, nawet nie raczkuje, ale już się prostuje i się przepycha i teraz wszystkim chce pokazać, jaki to jest fajne, no to gratuluję Tobie. Tutaj pozdrawiały nas osoby, które no były Twoimi studentami i jedną z takich osób jest pani Izabela Kuzior z Arabii Saudyjskiej. Pozdrawia pana dziekana, a więc jeszcze Arabię Saudyjską dokładamy tutaj do tego całego naszego zespołu. To jest niesamowite, Iza. prawda? Cześć Iza. To są takie bardzo miłe chwile. Piszcie, drodzy Państwo, nie krępujcie się, że jesteście z nami, dodajcie ten hashtag. Jest z nami Krzysztof Kotliński. Dobry wieczór panowie, pozdrawiam z zakończonego dyżuru z Łodzi. Cudownie, Krzysztof, że jesteś z nami. Wieloletni partner Nordic-Striget, bardzo dobrze się cieszę, to jest niesamowite. Jest z nami również Jakub Nele, autor portalu Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja. Witam serdecznie panów. Tomasz na pewno wybitny, ja w ogóle się nie czuję. Dziękujemy za miłe słowa, drogi Jakubie. Cieszę się, że jesteś z nami. Dobrze, powiedz mi, Tomasz, będziemy mieć dzisiaj dwie niespodzianki. Jedną z niespodzianek będzie z pewnością osoba, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w świecie wydawniczym. I dlaczego dzisiaj o tej osobie będziemy mówić? No bo PZWL, osoba, gościni, no jest wieloletnią pracownicą tego miejsca, ale zanim zaczniemy mówić o tych wątkach konkretnych, to jeszcze bardzo bym Cię chciał poprosić o to, żebyś w kilku zdaniach powiedział, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś publikować materiały związane z medycyną przedszpitalną, bo jak się później okaże, będziemy rozmawiać z właśnie zaproszoną gościnią, no to okazuje się, że wcale nie jest tak powiedziane, że medycyna przedszpitalna w publikacjach w ogóle wydawnictw medycznych była zawsze tak szeroko, mile widziana i taka oczywista, no bo chyba kiedyś to było trochę inaczej. Wiesz co, bo my tak naprawdę moglibyśmy to bardzo mocno podzielić. To też wynika trochę z, chyba, oczywiście to jest moja opinia subiektywna, natomiast patrząc z punktu widzenia tego, co się dzieje w badaniach, no bo jakby nie było, te publikacje o badania się ocierają. Bez względu na to, czy one są bardziej praktyczne, czy są bardziej teoretyczne, to gdzieś się ocierają o badania, a strefa ta pre-hospital typowo, to jest strefa, która jest dokumentnie niezagospodarowana. To wynika z trudności, które tam się pojawiają, dlatego że bardzo, bardzo ciężko jest zrobić dobrej jakości badania w prehospitalu, dlatego że tam jest bardzo dużo utrudnień. I myślę, że to też jakby wiązało się z tym, że tych publikacji było stosunkowo mało. Ja mówię teraz o polskim rynku wydawniczym, dlatego że zagranica tam, Stany Zjednoczone, nie, czy generalnie publikacje gdzieś tam kręcące się wokół Europejskiej Rady Resuscytacji, one już od wielu lat są. Zresztą wytyczne Europejskiej Resuscytacji na takich publikacjach są postawione, więc tutaj też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast odnosząc to do Polski i tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, że mamy tak dużo, może nie dużo, ale tak dużo więcej niż wcześniej publikacji faktycznie dobrej jakości, to wynika z tego, że my się wszyscy tego uczymy. Bo gdzieś tam, ja pamiętam jak zaczynałem swoją przygodę, no to wszyscy raczkowaliśmy w tym. To było takie głębokie dokopywanie się do tego, jak to zrobić, dlaczego ta kardiowersja ma wyglądać tak, a nie inaczej, a czemu może byśmy te procedury zrobili inaczej, poznawanie leków. To też jakby trochę wymusił na nas system, bo no patrząc z punktu widzenia możliwości ratownika medycznego, nie da się zestawić tego, co było 15 lat temu do tego, co jest teraz. I to też nakłada na nas pewien taki obowiązek jakby podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. I powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że tak jest i że to w tą stronę idzie, dlatego że te publikacje naukowe bardzo dużo wnoszą do pracy i tych osób takich, które zaczynają, bo one mają z czego czerpać, ale też takich doświadczonych, które już naprawdę kilkanaście lat przepracowały, można powiedzieć zęby zjadły na tym wszystkim. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że naprawdę chętnie sięgam do tych książek, nawet w takiej codziennej praktyce, żeby coś sobie przypomnieć, żeby zajrzeć, żeby sprawdzić.
Więc jakby wartość dodana do tego jest bardzo, bardzo duża, patrząc z punktu widzenia takiego profesjonalnego podejścia do wykonywania zawodu, a to jest niezbędne do tego, żeby to robić dobrze. To wydaje mi się, że taką drogą to poszło. Teraz rzeczywiście mamy taki czas, w którym tych publikacji jest sporo i bardzo dobrze. Ja uważam, że tak powinno być, uważam, że powinno być ich coraz więcej i tutaj jakby ze swojej strony zachęcam też do tego, żeby brać się za tę pracę, bo to naprawdę liczy się pomysł i pewnie poświęcenie jakby może sporej ilości czasu swojego prywatnego na to, żeby to stworzyć, ale jest bardzo dużo takich niezagospodarowanych miejsc w tych materiałach publikacyjnych i generalnie w całej naszej praktyce takiej systemowej, mówiąc stricte o prehospitalu, to już jest bardzo tego dużo, więc warto rzeczywiście tworzyć takie publikacje, no a korzystamy z tego wszyscy, bo no wiecie doskonale o tym, że ratownictwo medyczne dotyka każdego obszaru i to jakbyśmy chcieli to zestawić, to wszystkie osoby, które pracują w karetce wiedzą doskonale o tym, że one muszą być trochę lekarzem rodzinnym i trochę specjalistą neurochirurgii, więc tutaj naprawdę jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Zgadzam się z Tobą, bez dwóch zdań. Pamiętasz, kiedy dyskutowaliśmy, kiedy byliśmy razem w Wiśle na konferencji, kiedy stałeś na scenie, opowiadałeś o europejskim projekcie związanym z badaniami naukowymi, to na koniec wystąpienia, kiedy był Morten, kiedy był Karl i był, przypomnij mi ostatniego pana? Kacper. Był Kacper, powiedziałeś, że wcale nie trzeba mieć jakiegoś ogromnego, wielkiego tytułu naukowego, dorobku naukowego, który upoważniałby nas do tego, żebyśmy robili badania w mniejszej skali, żebyśmy badali pewne procesy, pewne zjawiska, pewne zachowania, przetwarzali pewne dane, jakie będziemy pozyskiwać, bo może się okazać, że one dadzą bardzo fajne, ciekawe wnioski albo rozpoczną jakąś bardzo ciekawą dyskusję. I tak jak kiedyś zawsze mówię, śpiewał Sławek Wierzcholski, wcale nie trzeba być czarnym, pijanym i bezdomnym, żeby śpiewać bluesa. To tak samo tutaj nie trzeba być wielkim, uznanym autorytetem, żeby to robić. Tak ja to odbieram. To znaczy, jakby dotykamy takiego tematu, na który byśmy pewnie mogli poświęcić, kolejną naszą rozmowę, bo wchodzimy trochę w badania naukowe. Natomiast odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, ja wychodzę całe życie z takiego założenia, że tytuły naukowe są wypadkową czegoś. I to nie jest tak, że my musimy najpierw zbierać dorobek naukowy i budować swoje portfolio tam nie wiem, żeby mieć coraz więcej przed nazwiskiem, tak, mówiąc w takim dużym cudzysłowie, tylko to powinno być wypadkowa naszej pracy. Czyli jeżeli mówimy o rozwoju naukowym, no a do tego zmierzamy i w tą stronę idziemy, no to bez badań naukowych niestety nie jesteśmy w stanie tego poprowadzić. I ja to podtrzymuję, to co powiedziałem, że w tym prehospitalu jest bardzo dużo takich elementów, które są niezagospodarowane. To dobrze widać, ja prowadzę, mam taką przyjemność, że mogę prowadzić prace magisterskie u siebie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i rzeczywiście jak przychodzą młodzi ludzie, którzy widać tą iskrę w oku, to wystarczy ich tylko odpowiednio ukierunkować i oni robią naprawdę świetne prace. Ja powiem szczerze, że to może naprawdę zrobić bardzo dobre badanie, które wniesie naprawdę coś fajnego w rzeczywistość, bez specjalnych kosztów. To nie ciągnie ze sobą jakichś nie wiadomo jakich nakładów finansowych, realizacji potężnych grantów, czy konieczności posiadania wielkiego zaplecza badawczego, na przykład jakiegoś laboratorium, etc. Więc zachęcam, bo to tutaj jakby kwestia tylko pomysłu i pewnie trafienia trochę na dobrych ludzi na swojej drodze, natomiast ja jakby jestem bardzo mocno otwarty na współpracę, szczególnie z nowymi ludźmi, szczególnie z nowym środowiskiem. Ja zachęcam, zresztą staram się też trochę motywować moich studentów do tego, żeby próbowali, bo no wiecie, takie działanie oddolne zawsze przynosi dobry rezultat. Tego trzeba pilnować, to trzeba pielęgnować. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie tylko wtrącić, bo tutaj Tomasz powiedział, że właśnie obserwuje studentów, fantastycznych kandydatów do tego, żeby w przyszłości cudownie wykonywać naszą pracę. To tylko wspomnę, że od 2015 roku Tomasz jest promotorem 34 prac licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne, a od 2017 roku promotorem 14 prac magisterskich na kierunku pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. Drodzy Państwo, więc te cyfry, te liczby to nie tylko jakaś sucha statystyka, którą można dopisać do swojego portfolio czy do swojego bio, ale za tym kryją się konkretne tysiące godzin prac osób, które to wykonują i konkretni autorzy. Dziękuję Ci, Tomasz, że dbasz o naszych studentów, dziękuję Tobie, że robisz to w taki fajny sposób i to do Ciebie później wraca. Tak więc w imieniu całego zespołu redakcyjnego naprawdę chylę się w pas i dzięki za Twoją robotę. To trzeba by było zapytać studentów, wiesz, czy oni się czują zaopiekowani, bo to jest to,
do nich należy opinia, tak? Natomiast ja robię co mogę, żeby było dobrze. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że podczas tych prac ja staram się przedstawiać rzeczywistość taką, jaka ona jest. I to wiecie, w każdej jednej aktywności, którą podejmujemy, pojawiają się jakieś tam sytuacje takie, które mogą budzić trochę więcej stresu, albo pojawiają się jakieś przeciwności. Natomiast kwestia jakby odpowiedniej osoby, czy ja uważam, że w tej sytuacji promotora takiej pracy polega na tym, żeby tą osobę zmotywować do tego, żeby te przeciwności wykorzystać tylko i wyłącznie do przekucia tego w coś dobrego. I to się sprawdza na każdym jednym etapie. Pan Wit Walczak napisał, że zawsze się czuli zaopiekowani od pierwszego roku. No to już masz. No chciałeś, masz. To jest bardzo cenna opinia, dlatego że Wit Walczak, słuchaj, to jest mój pierwszy narybek. Ja wtedy zaczynałem jako taki młody instruktor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, a Wit był na 2. roku. Okay. Więc natomiast to też jest historia w ogóle taka, wiesz, dość mocna z ostatnich czasów, bo Wit mi ostatnio jakiś tam puchar przywiózł, znaczy nie mi, ale ja to, wiesz, odbieram bardzo personalnie, z jakichś mistrzostw Polski, więc to jest jakby, wiesz, jakby nie popatrzeć, gdzie nie rzucisz kamieniem, w którą imprezę ratunkową, tam absolwenci z Wydziału Nauk o Zdrowiu UBB są, więc to jakby woda na młyn, patrząc z mojej perspektywy. Już niedługo tak będzie, że będą otwierać marynarkę, sorry, ja od Ilczaka tutaj tak będzie, ale to w dobrym tego słowa znaczeniu. Panie Wicie, proszę napisać, jakie to zawody, jakie to mistrzostwa i proszę się pochwalić wynikiem. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną z osób, która jest dzisiaj też z nami. Jest z nami Justyna, która pozdrawia serdecznie cudownych pasjonatów, Międzyrzecz, Nowa Sól, Bielsko-Biała. Jest to bardzo bliska mi osoba z punktu widzenia zawodowego, ale nie tylko. Justyna jest lekarką, jest anestezjolożką, którą obserwuję od wielu lat, jeśli chodzi o jej karierę medyczną, ale nie jest to żadną tajemnicą, że wspólnie zaczynaliśmy w jednym fajnym szpitalu powiatowym, gdzie zarówno Justyna i ja mieliśmy okazję uczyć się od również cudownych pasjonatów w ogóle medycyny. Justyno, cieszę się, że dzisiaj jesteś z nami, naprawdę jest mi bardzo miło, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia w domu. Świetnie, cudownie, wspaniale. Piszcie do nas, drodzy Państwo, korzystajcie z hashtagu NTLive, który karmi tego naszego facebookowego potwora, a się można nim zaopiekować. Dobrze, Tomasz, w tym momencie należy zwrócić uwagę na 2 książki, których jesteś autorem i współautorem, chociaż należy zaznaczyć, że tych prac związanych z artykułami, z różnymi publikacjami, masz ich bardzo dużo i twoje nazwisko przewija się w wielu wątkach. I tak oczywiście nie chcemy, żeby dzisiaj cała audycja skupiła się tylko i wyłącznie na tobie, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy dzisiaj na progu inauguracji całej serii autorów PZWL-u, którzy mają dużo do powiedzenia o medycynie praktycznej, przedszpitalnej, no ale właśnie te 2 publikacje, te 2 książki są ogromnie ważne i pozwolisz, że w tym momencie przytoczę obydwa tytuły. Są to procedury ratunkowe przedszpitalne, tom 1 i pozwolisz, że również procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, tom 2. O tych 2 książkach dzisiaj chciałbym z Tobą odrobinę porozmawiać, jako to wprowadzenie, a już teraz, drodzy Państwo, chciałbym ogłosić wstępnie konkurs, który będzie niebawem ogłoszony. Warunki konkursu są bardzo proste. Prosimy o udostępnienie teraz tej audycji, która się toczy, która trwa. Należy wcisnąć mały kwadracik udostępnij w aktualnościach na przykład albo na profilu. Poprosimy o polubienie profilu PZWL-u i Nordistriget i osoby, pierwsze 3 osoby, które prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie przez Tomasza za chwil parę, będą mogły wysłać te odpowiedzi na nasz adres mailowy. Te warunki wysyłam do czatu, te warunki wysyłam do komentarzy. Szykujcie się, drodzy Państwo. Pytanie jest trudne? Tomasz, czy to pytanie jest trudne? Nie wiem. Nie, ono nie jest trudne. Ja go troszkę zmodyfikowałem, tak żeby, odnosi się oczywiście do tego, czym ja zajmuję się na co dzień i w czemu poświęcam główny czas, jeżeli chodzi o całe ratowanie, czyli zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Natomiast chyba nie jest. Myślę, że spokojnie słuchacze sobie z tym pytaniem poradzą, nie ma większego problemu. Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Przy współpracy z PZWL-em, przy współpracy z Panią Anną, takie 3 osoby, które będą jako pierwsze, otrzymają obydwie publikacje, o których teraz nasz gość, dr Tomasz Ilczak, nas wprowadzi i o każdej z nich w kilku zdaniach, tych najciekawszych jego zdaniem wątkach opowie. Tomasz, scena jest Twoja.
No dobrze, to może tak od początku w takim układzie, skąd się to w ogóle wzięło, bo to jest coś, ja zawsze patrzę przez pryzmat taki, czego mi brakuje. Może to jest jakaś taka forma egoizmu trochę, natomiast fakt jest taki, że to powstanie jakby tej pierwszej książki, czyli tej, o której powiedzieliśmy, że jest w kolorze fuksji, tak? Pamiętasz, Jacku? Tak. To jest jakby wypadkowo tego, że mi zawsze brakowało na tym rynku wydawniczym czegoś, co by zawierało wszystkie informacje, może nie wszystkie, ale większość informacji niezbędnych do przeprowadzenia tych wszystkich procedur i rzeczy, które dzieją się na dyżurach. I powiem Wam szczerze, że rozmawiając z wieloma ludźmi, czy to podczas kursów certyfikowanych, czy gdzieś tam z moimi studentami, albo z osobami, z którymi spotykam się regularnie przy okazji jakichś tam konferencji, wyjazdów, jak zadawałem jakieś pytanie tam dotyczące czegoś, niech to będzie kardiowersja, defibrylacja, tak, to za każdym razem słyszałem odpowiedź, że tak jest napisane w wytycznych resuscytacji. I powiem Wam szczerze, że ja oczywiście wytyczne resuscytacji uważam za jedną z podstawowych książek, czy jedną z podstawowych takich pozycji, którą każda osoba pracująca w prehospitalu powinna przeczytać. Tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Natomiast wytyczne nie są jednak rozwiązaniem wszystkich problemów ratownictwa medycznego, a już na pewno nie w naszym kraju, patrząc z punktu widzenia tych rozwiązań systemowych, które ustawodawca nam daje. Więc pojawiła się w głowie taka myśl, żeby coś takiego stworzyć, coś takiego napisać, co stanie się taką podpórką dla osób pracujących, coś, z czego można by było skorzystać na bieżąco, natomiast bez jakby powielania tych wszystkich elementów, które cały czas, mówiąc brzydko, komunałów, więc faktycznie zrobiliśmy taki porządny przegląd literatury, tworząc tą publikację, tak żeby wyciągnąć te najlepsze rzeczy. Przeanalizowaliśmy naprawdę bardzo dużo tych takich materiałów źródłowych, które dotyczą wszystkich procedur, które są mówione w tym podręczniku. No i wyszło to, co wyszło. Ja jakby nie mi to oceniać. Ja nawet w przedmowie tam napisałem taką informację, że czekam na wszystkie komentarze i ewentualne sugestie do tego, co można by było zrobić inaczej. No i natomiast wydaje mi się, że książka robi robotę dlatego, że ona jest po prostu praktyczna i to z tego naprawdę można skorzystać. I mnie najbardziej cieszy, jak gdzieś, nie wiem, pojawiam się w jakiejś przestrzeni konferencyjnej, publicznej, tak, gdzie są ludzie tacy, z którymi na co dzień nie pracuję, i widzę, że oni noszą te książki i te książki są zużyte, one są wymięte, są pobrudzone, gdzieś tam jest urwana kartka, ale to wtedy widać, że ta książka żyje, że ktoś to czyta, tak? Więc to jest super. Także to jakby cała taka motywacja do stworzenia tego podręcznika. Co do drugiej książki, drugiego tomu, no ja nie ukrywam, że pomysł od razu padł na pierwszy i na drugi, bo to jakby nie było tak, że dopiero po ewentualnie opublikowaniu tej pierwszej części pojawił się pomysł na drugą. Natomiast to była swego rodzaju kontynuacja i to też jest związane trochę z moją praktyką, dlatego że ja od pewnego czasu pracuję w oddziale intensywnej terapii i powiem szczerze, że dużo jest takich elementów, które w samej mojej praktyce zawodowej ta intensywna terapia zweryfikowała i rzeczy, które wydawać by się mogły z punktu widzenia ratownika w opiece przedszpitalnej nie odgrywają istotnej roli, to jest nieprawda i to każdy powinien to na własnej skórze przerobić i dlatego pojawił się pomysł, żeby napisać drugą część i to jakby oczywiście przy udziale pana docenta Szymona Białki, bo to jakby nie udałoby się tego stworzyć bez niego, on też jest współredaktorem tego drugiego podręcznika, więc zebraliśmy takie osoby, które zresztą podobnie jak w pierwszej części, robią to z tej strony praktycznej, spróbowaliśmy przedstawić te elementy, które faktycznie odgrywają rolę i z którymi ratownik medyczny może się zetknąć. No i jakby okazuje się, że przy wielu tych kwestiach proceduralnych my możemy albo asystować, albo w przyszłości będziemy je wykonywać, więc zwróćcie uwagę na to, jak ten system się zmienia. Ja wcale nie jestem zwolennikiem tych zmian, takich idących bardzo, bardzo daleko, zresztą myślę, że osoby, które tam troszkę lepiej mnie znają, doskonale o tym wiedzą, no ale często bywa tak, że zostajemy postawieni przed faktem dokonanym, więc fajnie, gdy to już będzie jakby gotowe, będzie można do tego zajrzeć, będzie można przeczytać, sprawdzić, jak to wygląda z punktu widzenia specjalistów, którzy takie rzeczy robią i tym się zajmują. No i to też jest jakby kolejna taka wartość dodana, żeby jednak podnosić umiejętności i kwalifikacje. Jakby przytaczając, Jacku, taką dla mnie bardzo ważną rzecz, bo patrząc z punktu widzenia, znowu się odniosę do tego, czym ja się zajmuję na co dzień, w sensie tą zaawansowaną resuscytacją krążeniowo-oddechową, że to, że my w tej opiece przedszpitalnej zrobimy coś, uda się nam tego pacjenta zresuscytować, to tak naprawdę jest dopiero początek przygody, bo my musimy dbać o to, żeby ta jakość tych naszych działań była na tyle wysoka,
że w momencie, w którym ten pacjent trafia do szpitala i on tam przez te wszystkie szczeble, najpierw szpitalny oddział ratunkowy, później intensywną terapię przechodzi, to żeby te zespoły specjalistów miały co robić z tym pacjentem. I tutaj tak naprawdę odniesienie do wszystkich osób, które pracują w opiece przedszpitalnej, że to od was zależy. A to, co wy robicie, to nie jest praca fizyczna, to tam naprawdę to jest, wiecie, to jest balet. Trzeba to robić bardzo dobrze jakościowo i wtedy to przynosi rezultat. I dlatego jak mamy taką podpórkę w postaci procedur, w postaci czegoś, z czego możemy skorzystać, doczytać, sprawdzić, to uważam, że to jest jakby pewnie jakaś taka mała cegiełka do wszystkiego, ale poprawia mimo wszystko jakość wykonywanych procedur. I to taka idea mi przyświecała od samego początku. Ja się cieszę, że jest pozytywny odbiór, bo powiem szczerze, nie spotkałem się z jakąś taką negatywną opinią dotyczącą tych podręczników, więc no, niech to trwa. A czy coś znalazło się w tych podręcznikach, co było jakimś przełomem, albo może czymś takim, od czego na przykład te postępowania były inaczej prowadzone? Ta korelacja właśnie do tego EBM-u, co zawsze powtarza, że to jest jakby połączenie kilkudziesięciu, kilkuset badań naukowych. Jest to takie, no nie używając jakiegoś potocznego słowa, no ale takie połączenie. Czy w tych książkach udało się zawrzeć coś rzeczywiście no takiego, co otworzyło pewną inną przestrzeń patrzenia bądź postępowania na chorych w stanie zagrożenia życia? To znaczy, wiesz co, takich elementów według mnie, jako tam redaktora, mówię teraz, odnoszę się stricte do tej pierwszej procedur przedszpitalnych, myślę, że dużo takich elementów jest. To też wynika z tego, że no, przerzuciliśmy bardzo dużo tych artykułów. Może jeden przytoczę, taki, chociaż wiesz, ta książka żyje, Jacek. To nie jest tak, że to zgasło. Ja co chwilę rozmawiając z moimi autorami, nie, to tak Jola Wołosianka, myślę, że tutaj mogę powiedzieć. Ostatnio miałem gdzieś, rozmawialiśmy chyba przez WhatsApp, pisaliśmy, bo każdy jest zabiegany, nie mamy nawet czasu, żeby pogadać, ale ona mówi, słuchaj, no musimy coś zrobić z tymi wkłuciami, bo ja już tyle rzeczy się dowiedziałam nowych, które tam trzeba wprowadzić do tego, że to bezwzględnie musimy zmienić. Albo historia związana z rozdziałem dotyczącym wkłuć doszpikowych, gdzie nie wiem, czy można powiedzieć, że zdemaskowaliśmy to, no ale pojawiły się te rozbieżności dotyczące tego, co podaje literatura i co podaje evidence-based medicine, a co podają producenci sprzętu. Tak? Też obalenie mitów i to jest też związane z tym, jak proces takiej recenzji trwa takiego podręcznika, bo patrząc na możliwości, na ten rozdział, w którym było Michał Szlagor pisał, dotyczący konikopunkcji, no to powiem szczerze, że my na początku wprowadziliśmy tam te takie samoróbki, które to młodzież tego nie pamięta. Natomiast ja pamiętam, jak zaczynałem, to tam się łączyło wenfą z strzykawką 2, końcówką od rurki 8 i można było pacjenta wentylować. I jak otrzymałem recenzję z powrotem od doktora Bohaterewicza, to mówię tak, no nie, no kurde, ma rację. Po co pisać o czymś, czego już nie ma? Przecież my mamy gotowe zestawy do wykonywania tych procedur, więc skupmy się na tym, co rzeczywiście daje nam jakby mamy teraz możliwości, mamy pole do popisu, jest dużo więcej sprzętu niż było naście lat temu, więc trzeba iść w tą stronę. Natomiast patrząc z punktu widzenia jakby samej realizacji tych treści i tych rozdziałów, bardzo mocno otwierają się oczy wtedy, kiedy my popatrzymy na te badania kliniczne od środka. Czyli jakby nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co jest zawarte w wytycznych, bo to już jest jakiś zbiór informacji. Natomiast czytając te publikacje, choćby dotyczące kardiowersji, no dlaczego w migotaniu przedsionków my robimy kardiowersję maksymalną energią? I teraz jak wejdziemy, no bo tak mówią wytyczne, no dobrze, ale one z jakiegoś powodu tak mówią, więc jak wejdziemy w kwestię badań i zaczniemy to szatkować, że tak powiem, na publikacje, to tam naprawdę pojawia się bardzo wiele rozbieżności albo badań, które są wręcz rozbieżne, tak? Więc zebranie tego w jakiś konsensus już doprowadza do tego, że to jest wartość dodana do tego, co my robimy, więc warto się nad tym naprawdę pochylić. Tu, Jacek, spokojnie każdy rozdział można by było wrzucić jakby jako osobną historię zupełnie, która została stworzona na potrzeby tego, żeby w tą różową okładkę ubrać, więc tak to wyglądało i przełom. Myślę, że nie traktowałbym tego jako przełom, bo wiesz, nie ma co wywalać z buta otwartych drzwi. No jasne. Nie? Natomiast patrząc z punktu widzenia tego, że my przecież wszyscy wiemy, no ratownicy, oni kończąc studia, oni się uczą tych procedur, wszyscy wiemy, że tak, że siak, że tak trzeba to zrobić, wiemy, że defibrylacja jest bardzo ważna w zatrzymaniu krążenia, no ale historia taka, w której mówimy, że łyżki powinny być ułożone w osi długiej pacjenta, już nie jest taką wiedzą powszechną, która wynikać by mogła na przykład z wytycznych, tak? Więc to są te elementy, które powodują, że ta publikacja według mnie i w mojej opinii jest dobrze skonstruowana, bo ona wnosi dużo do praktyki. Chcecie to robić dobrze, to kładźcie wisienkę na torcie.
po to ta książka. Wiesz co, ja tak sobie, kiedy wertowałem twoje publikacje, kiedy żeśmy się też widzieli w Krakowie, kiedy mieliśmy okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie przy tym banerze PZWL-u, to było niesamowite doświadczenie. Ja sobie tak pomyślałem, że byłoby cudownie, gdyby każda kolejna książka związana z medycyną przedszpitalną, medycyną stanów nagłych już za chwilę była nieaktualna, że idzie ten tak duży progres odkrywania tego świata na nowo, pokazywanie nowych technologii, pokazywania nowych przestrzeni, które można zagospodarować. Byłoby fantastycznie, gdyby się za chwilkę okazało, że ten podręcznik, ta książka, o której przed chwilą powiedziałeś, która już tak upaćkana ratowniczymi rękoma jest, już za chwilkę jest nieaktualna, bo mamy nową, czyli to świadczy o tym, że mamy naprawdę ruch w interesie. Nie wiem, może to takie troszeczkę za dużo powiedziane, ale ja sobie tak wyobrażam progres, tak sobie wyobrażam tę całą zmianę. Wyciągnąłeś tutaj bardzo, bardzo ważny temat, ale ja to tak muszę trochę wystudzić, patrząc z punktu widzenia też mojego trochę doświadczenia w tym wszystkim, że analiza badań klinicznych, tych, na których opierane są te wytyczne i podręczniki, ona naprawdę wymaga takiej bardzo dużej uwagi i skupienia się na tym, co te badania przedstawiają, więc żeby stworzyć jakąś teorię, która rzeczywiście może się przełożyć na praktykę i na jakość wykonywania procedur, no to faktycznie powinny być badania, które są takimi, twardymi badaniami, nie, na jakiejś dużej grupie, porównawcze badania i wtedy tak. Bo tutaj jakby, żebyśmy nie wpadli znowu w tą stronę, że zrobimy gdzieś tam jakieś jedno badanie, ocenimy 2 pacjentów i już będziemy próbowali stworzyć nowe wytyczne. Nie, broń Boże, jakość tych badań musi być prawidłowa. Dzisiaj Krzysztof Kotliński. Krzysztof, jeżeli to było dzisiaj, to super, jeżeli nie, pokazałeś badania, krótkie, jedyne badanie, które jakby mówiło o skuteczności zastosowania odpowiedniego systemu zakładania drenów do klatki piersiowej, finger theracostomy. Dlatego, ale to badanie było za krótkie, tam tych przypadków było bardzo niewiele poddanych ocenie. Krzysztof, jeżeli nas słuchasz, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć, ale tam z tego, co zapamiętałem, tych badań nie było bardzo dużo, więc jakość wyniku tego badania, nie wiem, nie jestem akademikiem, może być wątpliwa. Nie wiem, panie doktorze. No to ja nie, przepraszam Krzyśku od razu, że nie przeczytałem twojego ostatniego posta, ale niestety nie miałem kiedy, więc nie będę się odnosił do tego, ponieważ no jakby nie znam tematu. Natomiast powiem tak, że jakby zwracając uwagę na jakość tych badań, no tu też dużo zależy pewnie od czasopisma, w którym one się pojawiają, bo jest to mocno weryfikowane. Aczkolwiek z jednej strony, Jacek, masz rację, że to może mała grupa, ale fajnie, kiedy coś się dzieje, bo każdy element, który gdzieś tam się pojawia, on musi mieć jakiegoś prekursora, kogoś, kto zaczyna to robić. I na podstawie tego, to jest, to tak jak w całych badaniach naukowych, nie stójmy na barkach tych takich golemów, osób, które się na tym znają, więc patrzmy, co oni robią, korzystajmy z tego i próbujmy tak naprawdę doprowadzić do tego, żeby zrobić to lepiej. Ja tutaj znowu sparafrazuję komentarz Adama, który wrzucił w jakiś czas temu, że no tak go wyuczyłem na tych studiach, że on w 2012 czy 2013 roku wygrał ze mną Mistrzostwa Polski, więc znaczy w innym zespole był przede mną, więc to tak powinno działać. I to każde badanie ma to do siebie, że powinniśmy bardzo mocno przeanalizować metodologię i trzeba się na tym skupić. Natomiast ja uważam, że dobrze, kiedy się coś dzieje. I to też jest odniesienie do tego, o czym powiedzieliśmy przedtem, że tu wcale nie trzeba tytułów. Nie trzeba być jakąś osobą, nie wiadomo jak mocno osadzoną w tych badaniach. Wystarczy tylko chęć i pomysł. A realizacja przychodzi jakby w trakcie tego całego procesu. Absolutnie. Właśnie wyświetliłeś, tak. Tak, pojawił się ten komentarz od Adama Ubycha. Tomasz jest tak dobrym dydaktykiem, że w 2012 roku tak przygotował mnie i moją drużynę, że wyprzedziłem go na podium. Tak więc jest to potwierdzenie. Adam, ja cię serdecznie też pozdrawiam i Karolinę. Ostatnio Adam zamieścił zdjęcie, post, gdzie wrócili po latach do wspólnego dyżurowania. Za kółkiem siedział Adaś, a obok siedziała Karolina. Świetne małżeństwo, świetni przyjaciele i świetni medycy, którzy rozpoczęli znowu pracę w jednej karetce. To jest niesamowite, jak trzeba mieć hopla na punkcie tej medycyny stanów nagłych. Dobrze, drodzy Państwo, jesteście dzisiaj z nami, pozdrawiacie nas, komentujecie, pojawiają się kolejne osoby. Pan Piotr Leszczyński napisał pozdrowienia dla Pana Dziekana, gratulując obu publikacji, które z przyjemnością wprowadziłem do sylabusu przedmiotów dla swojej uczelni. To jest Uniwersytet Śląski, jeżeli dobrze Panie Piotrze? Siedlce. Okej, dobrze, przepraszam. Wtrącę się teraz, natomiast Piotrek, ja Cię serdecznie pozdrawiam. Wczoraj rozmawialiśmy wieczorem przez telefon. Natomiast to jest najlepszy przykład na to, że
badania naukowe i rozwój naukowy w polskiej rzeczywistości są możliwe, dlatego że Piotr jest ratownikiem z krwi i kości. On przed chwilą, podejrzewam, wyszedł albo wylazł, mówiąc brzydko, z karetki. Natomiast mówię, pozdrawiam panie profesorze, tak? Więc to tak, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że Piotrek też jakby rozwija bardzo mocno tą karierę taką naukową, za co chylę czoła, no bo to jest taka jedna z tych osób, które rzeczywiście można naśladować, jeżeli chodzi o to środowisko. Dziękujemy panie Piotrze, że pan jest z nami, że między ratownikowaniem, między bycie tym ratownikiem frontalnym znalazł pan dzisiaj też czas na to, żeby spotkać się przede wszystkim z Tomaszem. Pan Adrian Biegonek napisał: badanie na małej grupie często prowadzi do kolejnych badań potwierdzających lub podważających daną tezę. Tak, panie Adrianie, chwilę temu żeśmy na ten temat rozmawiali. Jest Krzysztof, zgadza się, wrzuciłem jedno badanie w ramach ciekawostki, a nie żadnych zaleceń. Tak, pamiętam, Krzysztof, chodziło o badania na kadewarach, tak, na 12 pacjentach to w sumie żadne badanie, ale zgodzę się z Tomkiem, ważne, że w danym temacie coś się dzieje, coś rozwijamy, tak więc bardzo jest mi z tego powodu miło. Krzysztof, dziękuję tobie za ten tekst, on jest w komentarzach, ja go na ekran nie wrzucę, przykryłby akwarium jedno i drugie i jak byśmy tutaj wyglądali, ale dzięki, że jesteś dzisiaj z nami, dzięki, że czuwasz. Pojawił się jeszcze ktoś, kto cię bardzo serdecznie pozdrawiał. Tak, był przez chwilkę Marek Maślanka a propos Joli, która działa z Markiem w Polskim Towarzystwie Pielęgniarstwa Ratunkowego i to są kolejne osoby, które są z nami, które wspierają i które działają, no i wykorzystują między innymi publikacje PZWL-u do tego, żeby rozwijać się jeszcze bardziej. Marek akademik, LPR, pielęgniarz, Jola pielęgniarka, zafascynowana medycyną stanów nagłych, no to cieszę się, że w takie dobre ręce wpadają publikacje PZWL-u. Chcesz jeszcze coś usłyszeć na temat produktów, to ja ci powiem. Jola Wołosianka to jest moja pierwsza magistrantka. Widzisz, No. Czyli tak jak przeczytałem w twoim bio, no to pośród tych wszystkich magistrantek, tak właśnie jest. Marek pozdrawia, jest z nami nadal. Cieszę się bardzo, że również pan Konrad Mysakowicz, bardzo dobry wykładowca, wykrzesał z lenowców chyba maksimum na studiach. Cieszę się, że są z leniwców takie, chyba, tak? Z lenowców. Niech będą lenowce. Dobra. Niech będą lenowców. Zajmują się produkcją Renault. Tak, ale widzicie Państwo, tutaj jakiejś takiego kontroli nad tym, co wy do nas piszecie, nie ma. Ja się staram rzetelnie w miarę przytaczać wszystko, co tu jest napisane. Różnie to w życiu, drodzy Państwo, bywa. 19:52, jeszcze chwilkę i za moment będziemy zapraszać do rozmowy naszą gościnię. Ja tylko pozwalam sobie, drodzy Państwo, przypomnieć, że zaraz po wystąpieniu właśnie zaproszonej osoby będziemy zadawać konkurs, a później będziemy dalej rozmawiać na tematy, które są dzisiaj przewodnie, związane z publikacjami PZWL-u, które są w medycynie ratunkowej albo medycyna ratunkowa, czy medycyna przedszpitalna właśnie w publikacjach wydawnictw lekarskich. Warunki konkursu: proszę polubić wydarzenie, udostępnić to wydarzenie tak naprawdę w tym momencie pośród swoich mediów społecznościowych, polubić profil PZWL-u, nasz, bardzo proszę, algorytm matematyczny się musi zgadzać i proszę na zadane za chwilkę pytanie konkursowe odpowiedzieć i wysłać te odpowiedzi na adres, który jest w komentarzach. W związku z tym, Tomasz, jeszcze powiedz mi, jak będą wyglądały kontynuacje tych książek, bo rozumiem, że wszystko jeszcze przed nami, jeśli chodzi o dalszy rozwój. To znaczy, wiesz co, powiem tak, że projekt, rozwój tak, oczywiście, bo pomysłów jest kilka i to na pewno ja bym nie chciał poprzestawać na tym, to będzie na pewno coś praktycznego, takiego, co będziemy mogli stricte wykorzystać w naszej pracy na co dzień. Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że ja w momencie, w którym książki się opublikowały, to doszedłem do wniosku, że zamykamy projekt tych procedur, czyli on jest skończony. To była pewna historia, którą zaczęliśmy 1,5 roku temu, doprowadziliśmy do tego, że ona już żyje swoim życiem, jest skończona, natomiast powiem szczerze, że im częściej rozmawiam z ludźmi tutaj ze środowiska, to tym bardziej dochodzę do wniosku, że można by było jeszcze do tego coś dołożyć, więc ja nie wykluczam tego, że pójdziemy jednak w stronę tych procedur może jeszcze trochę, natomiast pewnie troszkę w innej formie, przy czym, tak jak mówię, no to też na tym ratownictwo się nie kończy. Ja bardzo lubię nowe rzeczy odkrywać, bo dla mnie to są też takie, ja się też bardzo dużo uczę przy tym i to
to jest cała wartość dodana do tego, że no, czytając, jakby przerzucając te publikacje, czy sprawdzając te źródła, to dla mnie to też jest super doświadczenie, bo ja też to mogę w swojej pracy później wykorzystywać, więc na pewno coś będzie, natomiast nie chciałbym jakby zdradzać tego, bo to też jakby pomysł na razie raczkuje w mojej głowie, więc jak ja potrzebuję trochę czasu, żeby to na spokojnie przemyśleć, przetrawić i myślę, że będzie jakaś kontynuacja. Nie wiem, czy stricte odniesiona do procedur ratunkowych wewnątrzszpitalnych czy przedszpitalnych, ale na pewno związane coś z takim życiem, że tak powiem, tej naszej społeczności przedszpitalnej, bo tak jak powiedziałem na początku, jest bardzo dużo miejsc takich, które po prostu są niezagospodarowane i to trzeba robić jak tylko możemy, a jeżeli jest w tym wszystkim poparcie wydawnictw, takich wydawnictw jak PZWR, które naprawdę, no to jakby klasa sama w sobie, zresztą Jacek na początku przedstawił, to trzeba z tego korzystać i ja tutaj chyba mogę tak powiedzieć, że wydawnictwo samo w sobie jest bardzo otwarte na nowych autorów i wręcz można powiedzieć, że taki jest prowadzony research na rynku, kto ma coś ciekawego do zaprezentowania, więc korzystajcie, bo to tutaj jakby nie wszystko opiera się na procedurach ratunkowych przedszpitalnych, wewnątrzszpitalnych, trzeba zagospodarować te pozostałe nisze, które tam są. Ja oczywiście chętnie się włączę do współpracy, jeżeli ktoś będzie miał jakiś fajny pomysł, to mogę jakiś rozdział sklecić. Oczywiście jak się będę czuł na siłach. A co, już wychodzisz z formy? Przepraszam, że tak powiedziałeś? No nie, ale wiesz, Jacku, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli my mamy stworzyć coś, co jest dobre, to powinni to robić ludzie, którzy się na tym znają, wiesz? Więc to tak jak ja bym nigdy się nie pokusił o to, żeby napisać rozdział o ECMO, no bo nie. To tak samo uważam, że osoby, które piszą, zresztą taka idea też przyświecała tej książce, jednej i drugiej, że tych autorów, których tam macie, to są faktycznie ludzie, którzy przed chwilą wyciągnęli z tego ręce, wiecie, to nie jest tak, że oni tego nie widzieli. Oni wiele razy coś w swoim życiu zepsuli, musieli to później poprawiać, to było robione metodą prób i błędów, więc no nie wiem, najlepszy przykład dla mnie to jest taka osoba, która, ja zawsze powtarzam, że jak mi się coś złego stało i bym trafił na SOR, to chciałbym, żeby ona tam była. I to jest Małgosia Rak, która pisała tą ultrasonografię, więc no słuchajcie, ja naprawdę uważam, z takiej mojej opinii, że to jest osoba, która się najlepiej zna na USG, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne. I to jest poparte wieloletnim doświadczeniem i jej jakby taką praktyką kliniczną, więc każdy z tych rozdziałów posiada takie tło, że to są ludzie, którzy się na tym znają. Dlatego powiedziałem, że jeżeli będę czuł się na siłach, no bo umówmy się, przedszpitalna medycyna jest bardzo, bardzo szeroka, a ja też operuję biegle tylko w jakiejś niewielkiej części. No i tu jakby trzeba się pokorą wykazywać, bo nie ma takich ludzi, którzy wiedzą wszystko. No bo właśnie, bo to jest gra zespołowa, gra wielu osób, wielu specjalistów. Kiedy, drodzy Państwo, przewozimy tutaj na przykład w Oslo do centrum urazowego pacjenta urazowego, kiedy wjeżdżamy na pełnych bombach, brzydko powiem, prost do sali urazowej, to stoi przed nami często 15-20 osób i to jest cały zespół ludzi fantastycznie przygotowanych, jak jeden organizm do tego, żeby zrobić najbardziej robotę jak się tylko da, bo cel jest jeden. Uratować komuś zdrowie i życie, prawda Tomasz? No bezwzględnie tak. A patrząc z punktu widzenia takiej pomocy przedszpitalnej, no to my mamy trudną sytuację w naszym kraju, bo mówimy o zespołach dwuosobowych, więc tutaj wykonywanie tych procedur jest bardzo trudne, tak żeby one były zrobione jakościowo dobrze. Natomiast ja z uporem maniaka się będę upierał na tym, że no my naprawdę musimy walczyć o jakość, bo to, że wy wiecie, jak defibrylować, to ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to zrobić, żeby było dobrze, było najbardziej efektywniej, żeby przynosiło rezultat. No ale to jest jakby kwestia treningu, to są znowu problemy systemowe, chyba chcemy je Jacek ominąć, tak mi się wydaje trochę w tej dyskusji. Na pewno tak, bo drodzy Państwo, ktoś kiedyś powiedział, porozmawiajmy o problemach w Entelive, żebyśmy mówili o tym, jak jest źle i tak dalej. Każdy wie, jak jest. Każdy z nas, drodzy Państwo, wie, choćby spędził 1, 2, 3, 4, 5 dyżurów w karetce, w ZRM-ie, w prehospitalu, wie, jak jest. A my chcemy w Entelive mówić o tym, jak być powinno, do jakich postaw powinniśmy się nie tylko przyzwyczajać, a traktować je jako po prostu nasze ratownicze DNA. Więc pozwolicie, drodzy Państwo, że będziemy unikać pewnych takich tematów, które skupiają się na kotłowaniu w tym garnku ze smołą, ale będziemy oczyszczać ten garnek i będziemy tam te wszystkie piękne zapachy dolewać, różne składniki wkrawać, żeby ta zupa ratownicza wyszła jak najbardziej smaczna. Co ty na to, drogi Tomaszu? Wiesz co, ja myślę, że tak. Znaczy ja generalnie nie jestem zwolennikiem mówienia tego, co źle. Bo to, że jest źle, tak jak powiedziałeś, znaczy źle, że są sytuacje takie, czy rozwiązania, które nie do końca działają, to my wszyscy o tym wiemy. Natomiast wydaje mi się, że nasz sukces, a twój szczególnie jako takiego nośnika, wiesz, tych informacji, powinien polegać na tym, żeby wyciągać te rzeczy, które są dobre, bo
patrząc z punktu widzenia tego, jak funkcjonuje system ratownictwa medycznego w naszym kraju, jak wyglądają zespoły ratownictwa medycznego i jacy ludzie tworzą zespoły ratownictwa medycznego, no to jest, mówiąc brzydko, banda pasjonatów, więc no z tych ludzi trzeba czerpać całymi garściami. My naprawdę musimy pokazywać to, co jest dobre, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, żeby narzekać, jak to bardzo jest źle, bo no słuchajcie, no trochę sparafrazuję to, co tutaj w komentarzach się pojawiło i to, co powiedzieliśmy, że fajnie, kiedy się coś dzieje, zaczynajmy od jakichś drobnych rzeczy, ale ta zmiana przyjdzie, ona musi przyjść. Zresztą ja już to widzę, patrząc z mojego 15-letniego doświadczenia pracy, naprawdę już jest dużo, dużo lepiej. Więc bezwzględnie trzeba wyciągać dobre rzeczy, motywować tych ludzi, którym się chce dojść do dodatkowej pracy. No i słuchajcie, tak jak powiedziałem na początku, te oddolne inicjatywy naprawdę przynoszą rezultat, a wy jesteście częścią tego wszystkiego, więc to trzeba działać. No. A tutaj twoja rola w tym, żeby to pokazywać. Tak jest. Merluję i róbmy robotę. Pan Konrad Mysakowicz napisał, że za te live'y powinny być punkty edukacyjne. Z tym to się tak trudnie czasami odnaleźć, panie Konradzie, bo ja mam swoje zdanie na temat punktów edukacyjnych. Nie będę na ten temat dzisiaj tutaj mówił, bo moje zdanie nie jest ważne. Zdanie gości jest najważniejsze, a tutaj Adam Ubych już nie był zbyt długo napisał Konrad Mysakowicz, a to ty nie wysłałeś jeszcze książeczki do Jacka. Nie dotarła taka książeczka zielona do naszych punktów, ale drodzy Państwo, w tym momencie pozwolimy na odrobinę oddechu panu Tomkowi, naszemu gościowi dzisiaj. I drodzy Państwo, pozwolicie, że ja się pozwolę sobie zaprosić osobę, która myślę, że Tomasz dopełni tego dzieła, które ja przeczytam, a Tomasz powie od siebie, dlaczego tak jest, że ta osoba się dzisiaj znalazła. Drodzy Państwo, wieloletnia wydawczyni PZWL-u, miłośniczka słów, tekstów i struktur językowych, udzielająca wsparcia swoim autorom i autorkom w nieustannej gotowości, by ich wzmacniać, motywować, zwracać uwagę zarówno na dobre, jak i trudne sprawy. Zapalony sympatyk i jednocześnie najsurowszy krytyk ich dokonań, zawsze jednak po ich stronie. Drodzy Państwo, z największą przyjemnością, to jest ogromny zaszczyt gościć tu w naszym NT-Live, w bardzo skromnym miejscu, osobę, przez które ręce wydawnicze przeszły setki, jak nie tysiące publikacji, jak nie setki i tysiące autorów, którzy zaznaczyli się bardzo mocno w medycynie przedszpitalnej. Drodzy Państwo, zapraszam do studia panią Stellę Nowośnicką-Powlitko, starszego wydawcę w wydawnictwie lekarskim PZWL. Pani Stelo, to wielki zaszczyt, dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem bardzo wzruszona. Przysłuchiwałam się tej rozmowie i w pewnym momencie zapomniałam, że mam być gościem. Tak się zaciekawiłam i tak zaczytałam się w tych wszystkich komentarzach. Także niesamowity dla mnie moment, zwłaszcza, że wśród uczestników dzisiejszej audycji jest mnóstwo też naszych autorów, czytelników i co najciekawsze osób, które podziwiam, czyli czytam ich blogi, ich strony internetowe, bo ja się też wciąż uczę od Państwa, więc to jest niezwykłe. Także to nie jest tak, że ja Państwa nie podczytuję i nie obserwuję i też patrzę na Państwa z wielką satysfakcją, bo to już jest ileś lat współpracy. Także dziękuję całym sercem. Pani Stelo, naprawdę to jest wielki zaszczyt i dziękuję Pani Annie i Tomkowi, dziękuję całemu zespołowi, który jest dzisiaj z nami, a Pani za to, że się Pani jednak zgodziła z nami przez chwilkę porozmawiać. Zanim o tym wątku, który Pani będzie chciała omówić, to teraz poproszę Tomka, żeby do tego kilku słów, tego naprawdę bardzo skromnego bio Pani Stello, naprawdę powinno tam się znaleźć 5 kartek. Niech Tomek doda od siebie, dlaczego dzisiaj Pani jest tutaj z nami i jak Pani jest bardzo ważna. Ja muszę to Tomek, ale pamiętaj. Ja wiem wszystko. Drugie wydanie zależy ode mnie, więc proszę. Kochana, od ciebie zależy wszystko, jeżeli chodzi o pozycję wydawniczą. Natomiast, ale dobra, bo to ja się bardzo cieszę, że ty jesteś tu, bo ty jesteś dla mnie ogromnym wsparciem i to jakby dzisiaj tutaj na Fente Live, ale generalnie w całej mojej takiej praktyce publikacyjnej, no to wiesz, że bez ciebie by się to nie udało. Natomiast ja muszę jakby przytoczyć wypowiedź klasyka, to jakby do wszystkich słuchaczy teraz, którzy z nami są tutaj, że to jest naprawdę klasyk, gruby klasyk. Stella jest matką smoków. To trzeba wiedzieć. Tutaj musimy sobie wszyscy zdawać z tego sprawę. Kurczę, ja mam te książki tu, no i nie to muszę pokazać. No to tu się zaczęło, nie?
to jest... Trzymaj Tomasz, trzymaj, zrobimy zdjęcie. Trochę wcześniej. Nasze, tak? Tak, to jest pierwszy rozdział. Zresztą kolega Ubych, tak, który się uskutecznia na forum. Jest swoim współautorem. Tak jest, mamy wspólny rozdział o tych basenach tam i wyciąganiu z wody, nie? Więc to znaczy tam na tych zdjęciach autor jest półnagi, więc proponuję, że już wszyscy, którzy nie widzą, to niech szybko sięgają po tą książkę. Natomiast jak rozmawialiście, dyskutowaliście z panem Adamem, to ja natychmiast skojarzenie, no jak to, no przecież to są autorzy Czerwonej Książki, więc ja tylko tak autorów zapamiętuję, że albo są autorami, albo nie, więc to tak. Ale ja się muszę wtrącić teraz, bo ja muszę dokończyć to, co zacząłem, bo to nie jest koniec jeszcze. Może ja pójdę, nie? Ja pójdę sobie. Nie, siedź, bo to dla ciebie też jest cenna informacja, to ja co teraz powiem. Więc nie ma książek, znaczy ja mówię z mojej perspektywy, jako autor czy redaktor podręczników, czy autor rozdziałów, że naprawdę nie ma w moim portfolio książek, takich rozdziałów tego, co się dzieje w PZWR-u bez Steli. Ona za każdym razem jest tą osobą takiej, której wy w ogóle nie widzicie, bo mało kto otwiera książkę i patrzy, kto jest wydawcą. No otwórzcie książki, które macie na półce, te ratunkowe, gdzie jakby są z PZWR-u i zobaczcie, kto jest wydawcą tych książek. No ona jest wszędzie. Wy ją naprawdę macie w wielu miejscach na swojej półce i nawet nie macie o tym świadomości, że tak jest. I prawda jest też taka, że no słuchajcie, to jest niesamowite wsparcie. To patrząc, ja teraz jakby odniosę się do tego, tak, bo nie? O tym mówimy, to jest temat wiodący. Natomiast powiem wam szczerze, że to są godziny spędzone na telefonie, godziny wymiany rozmów i to nie są rozmowy tylko takie dotyczące tego, gdzie wstawić przecinek, a gdzie stawić kropkę, tylko to są naprawdę godziny przegadane na temat tego, jak to powinno wyglądać, w jaki sposób to trzeba zrobić. A może byśmy to zrobili inaczej. To są też godziny moich płaczów. Mam nadzieję, że mówię po polsku, bo jak Stella siedzi obok, to zawsze mam taką... Natomiast to są też godziny moich jakichś takich rozterek dotyczących tego, czy to jest dobre, czy powinno to tak pójść w takiej formie, czy to spełnia standard, bo wiecie, no, patrząc z punktu widzenia publikacji, tak, szczególnie takiej publikacji książkowej, to jest bardzo duże poddanie się krytyce. Ja to lubię, bo to jest fajne, jak ludzie mogą oceniać. Natomiast zawsze autorowi czy redaktorowi zależy na tym, żeby to było zrobione perfekt. Przynajmniej tak powinno być. Na pewno tak było w przypadku tej mojej książki, jednej i drugiej zresztą. I to Stella pilnuje całego tego procesu, żeby to właśnie wyglądało tak, jak wygląda. Więc ja chylę czoła. Bardzo ci dziękuję, że jesteś i to jakby naprawdę, jeżeli ktoś by chciał podjąć współpracę w zakresie ratownictwa, medycyny ratunkowej czy publikacji, to jest naprawdę osoba na właściwym miejscu, do której trzeba się zwrócić z pomysłem. I to jest ktoś taki, kto tylko dmucha w ognisko. No, nigdy w życiu nie zalewa niczego wodą. Czyli jak chcecie, żeby coś zaczęło płonąć, to zadzwońcie do niej albo napiszcie. Właściwie to już wszystko, prawda? Już dziękuję ci, Tomku. Ja właściwie wszystko tu zostało powiedziane. Jestem bardzo wzruszona. Dzięki. I bardzo się cieszę. Ja powiem pani Stelo, że ja też taki do płaczu to trochę jestem, ale dzisiaj to już po prostu, jak już tu panią widziałem, jak już pani była gotowa do rozmowy i kiedyś żeśmy tak tę atmosferę nakręcali, to było to naprawdę dla mnie wielkim wzruszeniem. I zanim wtrącę ten wątek, który chciałbym, żeby pani z nami poruszyła, to ja tylko zapytam, skąd ta miłość do tej medycyny przedszpitalnej, bo to nie jest pani ulubiona miłość, bo jak mnie pani zapewniała, pani ulubioną, najukochańszą dziedziną medycyny jest medycyna sądowa. No to gdzie tutaj z tymi ratownikami i ratowniczkami? Ja mam różne dziedziny, ale rzeczywiście no, wiedzą państwo, niektórzy z państwa, że medycyna sądowa to jest rzeczywiście dla mnie coś wyjątkowego, bo ona jest inna i to trzeba zrozumieć, że to jest specyficzna dziedzina medycyny i zawsze mnie tak ciągnęło w tamtą stronę mroczną, więc wydałam dzieło życia pana profesora Teresińskiego i z tego jestem bardzo, bardzo dumna i też dziękuję tutaj ratownikom, którzy promowali tą książkę u siebie, więc kłaniam się też panu Jakubowi tutaj za wspaniałą promocję tej książki. Natomiast ratownictwo dla mnie to jest taka niespodzianka, dlatego że ja dostałam ponad 15 lat temu wyzwanie, jak odmienić to ratownictwo i te publikacje. I ówcześni moi mistrzowie mówili, to się nie uda. Mamy czarno-białe książki w granatowych okładkach. Nie chcę być tutaj złośliwa, ale wiadomo, o jaką książkę chodzi. I dostałam wyzwanie i to było trudne, bo nikt w to nie wierzył, tylko ja.
Natomiast moja mistrzyni mówiła zawsze tak, że jeżeli jest jeden wyznawca, chociaż jeden wyznawca, to się uda. I ja uwierzyłam, że można odmienić medycynę ratunkową i ratownictwo w publikacjach i zdecydowanie były dwa przełomy. Gdybym miała mówić o takim debiucie, ale tym innym debiucie, takim debiucie szachowym, czyli tej pierwszej rozgrywce. Wszyscy, co grają w szachy, wiedzą, że debiut szachowy to jest już decyzja i konsekwencja na wszystkie inne ruchy. No to bym powiedziała, że oczywiście to jest książka doktora Gu i profesora Mahały, czyli to jest numer 1 w znaczeniu otwarcia pewnego myślenia, że książka może być inna, bardzo głęboka, jednocześnie pisana prostym, zrozumiałym językiem. Tam były niezwykłe pierwsze decyzje podejmowane, jeżeli chodzi o grafiki, okładki, myślenie o medycynie. No i oczywiście książka, którą wspomniał Tomasz, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc. Ona była wyjątkowa pod tym względem, że po raz pierwszy pojawiła się ta książka pod redakcją naukową ratowników. I to była wielka rzecz z powołaniami na piśmiennictwo, która zgromadziła świetnych autorów, są tutaj wśród słuchających i to było niezwykłe wydarzenie środowiskowe. Po raz pierwszy było tak, że owszem, wśród autorów byli lekarze, ale dowodzenie przejęli ratownicy. Więc podziękowania na pewno należą się redaktorom naukowym, czyli Andrzejowi Kopcie i Jakubowi Mierzejewskiemu, bo otworzyli pewne drzwi myślenie i potem zespołowo, bo oczywiście ja nie pracuję nad tymi książkami sama, okazało się, że można. Więc potem nagle nastała era publikacji z ratownictwa, z medycyny ratunkowej, tak różnych, tak niesamowitych. Ja poznałam tak niezwykłych ludzi w pracy nad tymi książkami, że nie jestem w stanie opisać swojej fascynacji państwem, bo to jest coś niezwykłego. A pyta pan, panie Jacku, dlaczego? Bo to jest jedyna dziedzina, którą się zajmuję, gdzie jest taka otwartość, taka szczerość i brak hierarchii. Mam wrażenie, że często się myli słowo hierarchia i szacunek. W tej dziedzinie jest szacunek, ale ta hierarchia wygląda inaczej. Czyli w innych dziedzinach jest po prostu to bardzo proste. Decyduje o wszystkim szef katedry, szef, o właśnie tutaj coś pan Adam Ubych pisze o KPP. I ja bardzo lubię tą dziedzinę ze względu właśnie na to, że każdy może się do mnie zgłosić z pomysłem. Nie trzeba być naukowcem, nie trzeba być na uczelni. Wystarczy, że jeżeli ktoś ma jakiś dorobek zawodowy, konferencyjny, pisze artykuły i ma świetny pomysł, bo od pomysłu się zaczyna. I to jest chyba bardzo ważny wątek, który teraz poruszam, dlatego że niestety w ostatnim czasie troszeczkę z tymi pomysłami jest różnie i często do mnie trafiają nie pomysły, tylko plagiaty. Więc niestety te maszynopisy odrzucamy, dlatego że to nie polega na tym, że się czyta książki kolegów i się robi swoją własną książkę na podstawie tekstów innych, dlatego że ktoś zobaczył, że jest dużo tych publikacji, że one są ciekawe, że wychodzą dosyć często, że ta półka jest duża i ten poziom czasem się obniża. Więc tutaj mam nadzieję, że państwo utrzymają ten poziom taki wysoki, jaki jest teraz. Pani Stelo, tak, tylko proszę być dla nas takim drogowskazem. Proszę to też pani, nie poddawać się tej presji tutaj ratowniczej, medycznej, profesorskiej, docenckiej, nieważne kto do pani przyjdzie. Tak jak zapewniano mnie w rozmowach z kilkoma osobami już poza pani jurysdykcją, jest pani nieugięta w tym procesie i proszę taką pozostać. Niech tak będzie. Niech tak będzie, wie pani co, bo my kiedyś żeśmy nagrali taki odcinek z Marcinem Wojcieszakiem, autorem bardzo ważnego blogu tutaj w przestrzeni ratowniczej, Lukas Felcher, i to był odcinek, który był zatytułowany Jakość to będzie, a nam chodzi o jakość. I dzięki pani pracy, dzięki zaangażowaniu, ale też takiej postawie mamy gwarancję, że jakość w tej medycynie przedszpitalnej sygnowana przez pani nazwisko, przez logo PZWL-u, przez pani determinację będzie bardzo duża. I w tym momencie bardzo pani za to też osobiście dziękuję, bo tak jak Tomasz powiedział, ile mamy książek w swoich biblioteczkach,
Ja też mam książki oprócz akwarium, zapewniam Państwa. Pani nazwisko tam się przewija bardzo często i to jest naprawdę powód do dumy i jak uda nam się kiedyś spotkać na żywo, to będzie Pani tutaj miała swoje bardzo ważne miejsce na naszym banerze, tak więc już proszę się czuć zaproszoną do podpisu. Tak, dziękuję, ale mi się podobała ta kropka, którą postawił Tomasz o pomyśle książki, a potem użył takiego słowa kluczowego, realizacja. I nie czuję się z Państwem, jakby dzisiaj też sprawia mi pewna trudność, że ja się ujawniam, dlatego że mimo tylu lat pracy ja nie mam potrzeby jakby ujawniania się, bo dlatego, że ja Państwu służę. Taka jest prawda. Swoją wiedzą, wsparciem i wiedzą przede wszystkim edytorską. I lubię spełniać marzenia autorów. Ja wielokrotnie słyszałam od autorów, czy się da. Ja mówię, oczywiście, że się da, dlatego że Państwo w tym momencie są przyzwyczajeni do pewnego wyglądu książki, do pewnego charakteru książki, ale proszę zwrócić uwagę, że ratownicy mają najładniejszą półkę książek w całej Polsce, z wszystkich dziedzin. No może dietetyka jeszcze jest tak pięknie wydawana. Jest coś w tym i to nie wynika z tego, że w innych dziedzinach jest gorzej, tylko tam jest pewna tradycja. Czyli nie można zaszaleć z różową okładką, tak? nie można mieć rysunków. Fuksja, tak, magenta. My pracujemy z grafikami, którzy tworzą okładki dla innych wydawnictw. Ja nie ukrywam, że my w ratownictwie dajemy z siebie wszystko. Jeżeli autorzy chcą mieć ciekawy rysunek albo jakiś nietypowy algorytm, proszę bardzo. Więc mi sprawia frajdę to, że ja mogę pracować przy dziedzinie, gdzie ludzie są po prostu otwarci i szczerzy. Nie wszystko jest zawsze piękne, czasem są bardzo trudne dyskusje. Czasem są naprawdę krytyczne momenty i trzeba pamiętać, że to jest proces twórczy. To nie jest maszyna, więc po drugiej stronie są zawsze emocje, ale mam nadzieję, że tak jak moją wdzięczność, tak Państwo też przyjmują moje częste przeprosiny, bo moje emocje też mam swoje granice, więc mam nadzieję, że pamiętają Państwo jako moi autorzy to, co jest dobre, a nie to, co złe. Ja chciałam, bo dwa wątki pojawiły się tutaj w dyskusji bardzo ważne. Pan Jakub Nele napisał, ale to chyba gdzieś było godzinę temu, więc pewnie gdzieś znikło to zdanie, że każda publikacja jest inna, tak jak pacjent. Bardzo mi się to spodobało. W takim znaczeniu, że w ratownictwie i na tej półce naprawdę są różne książki i nie ma co autorów ograniczać, ich wizji i pomysłów, tylko po prostu ich wspierać w tym. Bardzo mi się to spodobało, a z kolei pan Bartek Zimoch też powiedział coś bardzo ważnego, że nie ma progresu bez podstaw. No bardzo mi się to spodobało. O, właśnie, dziękuję bardzo za to. Proszę, to jest właśnie to o to chodzi. Czyli nie ma co poddawać się takiemu zdaniu, nie ma sensu, po co. Książka, nie opłaca się książek pisać, nie ma za to punktów, dlatego że to wtedy wpływa na całe środowisko, a ja uważam, że Państwo zasługują na swoją własną półkę, a jeżeli ratownicy nie wypełnią tej półki, no to wiedzą Państwo, o właśnie, to jest to zdanie, co grozi. Wejdą autorzy z dziedzin innych i oni wypełnią tą półkę i narzucą w sylabusach, narzucą w lekturach i będzie znów tak, jak było przed 2012 rokiem. Tak, szczególnie Pani Stelo, że za chwilkę będziemy wchodzić w programy kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, magisterskich, więc to niech środowisko wytycza nam ten kierunek, a nie ktoś za nas ma decydować, co w tych sylabusach się ma znaleźć. My nie chcemy się uczyć tego, co nie ma żadnego powiązania z rzeczywistością ratowniczą. Chcemy się uczyć od praktyków i od osób, które mają o tym duże pojęcie i dużą wiedzę. Drodzy Państwo, zachęcamy Państwa do komentowania rozmowy, zachęcamy do tego, żebyście już sobie gdzieś tam zanotowali pewne pytania, jakie będziemy chcieli zadać zarówno Tomaszowi i Pani Steli, ale i teraz w tym momencie chciałbym jakby narzucić pewien wątek, który dla Pani Steli był bardzo ważny, ale zanim to wybrzmi, może niech to też padnie z Pani ust, Pani Stelo. Dzisiejszy odcinek to jest rozpoczęcie cyklu przedstawiania autorów, których dorobek właśnie książkowy, publikacje
wpisują się bardzo mocno w medycynę przedszpitalną, a u źródła którego leży PZWL. Tak naprawdę dzisiaj dopiero rozpoczynamy tę piękną przygodę, prawda? Tak, i mam taką nadzieję, że będzie to sztafeta. Dlatego, że to jest coś niezwykłego w książkach, dlatego, że tak, Tomasz na przykład zaczynał w KPP w PZWL-u, tak, dzisiaj jest redaktorem naukowym książki, a przecież takich przykładów mogłabym podać naprawdę bardzo dużo, co najmniej kilkadziesiąt. Ja też bardzo zwracam uwagę, nie ukrywam, na teksty autorów i ja sobie zapisuję, które teksty mi się podobają, a potem dzwonię do tych autorów i zapytuję, czy by nie chcieli zostać redaktorami naukowymi, czy nie chcieliby rozwinąć tego tematu. Ja nie chcę oczywiście Państwa wystraszyć, bo co to znaczy, że mi się teksty podobają? Nie, po prostu są rzetelne, to o to chodzi, nie, że ja lubię jakiś styl. Są autorzy, jest bardzo dużo nieśmiałych autorów, jest bardzo dużo wśród Państwa praktyków, którzy mają coś do powiedzenia i przelania na papier, ale z jakichś powodów mają barierę. I myślę, że ta hierarchia w medycynie właśnie to powoduje. Albo trafili na złych nauczycieli, to co Tomasz podkreślał, że trzeba trafić po prostu, być szczęściarzem, jak to się mówi, w relacji ludzkiej. Dlatego ja zawsze zachęcam do rozmów. Mój telefon jest na stronie internetowej, proszę zadzwonić, porozmawiamy. Naprawdę każdy pomysł można zrealizować książkowy. Ja w ostatnim czasie miałam niezwykłe debiuty, naprawdę niezwykłe debiuty. Wiem, że debiut kojarzy się z czymś młodym, no niestety, no ale tu powiem, że to są dojrzali mężczyźni, więc debiut to jest jednak dla mnie coś, to jest ten moment, w którym autor ma coś do powiedzenia, czyli tu nie chodzi o wiek, tylko chodzi o przekazanie światu jakiejś wizji. I naprawdę te debiuty były niezwykłe. No jeżeli autorzy dostępów naczyniowych nagle stają się autorytetami również dla lekarzy, no proszę Państwa, to coś znaczy. Natomiast chciałabym jeszcze poruszyć wątek pomysłów, bo tutaj Tomasz nie dotknął sedna. Tomaszu, nie dotknąłeś sedna. Dlatego, że zaczyna się właśnie od tego pomysłu i właściwie pytania, a przecież ty zadałeś to pytanie. Ja sobie wykorzystałam to na 4. stronie okładki, skąd to wiesz? No zgadza się, to tak, to prawda. Czyli i takie zdania często rodzą książki. Tak powstała książka słynna Guły i Machały, gdzie oni sobie zadali pytanie, dlaczego w Afganistanie jest łatwiej niż gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Tak samo było w KPP, gdzie Andrzej Kopta z Jakubem Mierzejewskim zapytali, czy można stworzyć coś wspólnego dla różnych służb i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście mogłabym wymieniać dzisiaj naprawdę wiele książek, ja je wszystkie tu mam. Zgromadziłam nawet z Tomaszem przed nagraniem, zaczęliśmy rywalizować, kto więcej ich przytaszczył, no ale nie sposób, nie jestem w stanie wymienić dzisiaj wszystkich nazwisk, które zrobiły na mnie wrażenie, więc za co bardzo Państwa przepraszam. Drodzy Państwo, ja mam dla Państwa jeszcze jedną wiadomość. Mam nadzieję, że Pani Stella nie będzie miała mi tego za złe, ale ja zaprosiłem Panią Stelę do indywidualnego odcinka Ente-Live, gdzie będziemy mogli proszę napisać, że nie. Okay. Drodzy Państwo, napiszcie w komentarzach koniecznie, czy życzycie Państwo sobie spotkania z Panią Stelą. Jeżeli będzie na nie, Pani Stelo, okej, rozumiem, ale jeżeli będzie na tak, no to zostawiam do przeanalizowania. Jestem, tak jak mówię, byłoby mi bardzo miło, ale nie wiem, czy bym nie zanudziła Państwa opowieściami i historyjkami. Rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Anegdoty przy książce są niezwykłe i to jest po prostu cała historia. Taka jest prawda, bo ja przecież nie tylko pracuję nad książką, tylko ja pracuję z osobami konkretnymi, a Państwo mają swoje charakterki, swoje pasje, swoje emocje, no i przede wszystkim to, co jest niezwykłe, to, że Państwo mają inne pasje oprócz ratownictwa. To jest na pierwszym miejscu, ale oprócz tego są, dlatego chyba Państwo są tak fascynujący. O Boże, kochany. No właśnie, Pani Stelo, no, uderz w stół, widzowie i słuchacze Ente-Live się odezwą. Na Was zawsze można liczyć, za każdym razem, była kiedy zmowa. Tak jest. Zmowa pewnie była. Dobrze. Pan Lit napisał, że również o takich rzeczach chciałby usłyszeć, a jest z nami, jak nadal się okazuje, Pani Anna i Pani Anna Świetelska napisała, że koniecznie, oczywiście, Pan Sebastian również
tak, chcemy panią Stellę, tak więc no przykro mi, pani Stelo, ugotowałem panią dzisiaj, naprawdę. Chyba tak, natomiast jest to dla mnie bardzo, bardzo wzruszające, dlatego że tak jak mówię, ja jestem na stronie metrykalnej, w znaczeniu, że to jest moja rola, tak, nie czuję się tutaj osobą, która jakby miałaby coś ciekawego do powiedzenia. Dobrze, to pozwoli pani... To znaczy czy ja mogę się wtrącić, słuchajcie, w to? Możesz, jak już jesteś tutaj... Ja nie mogę już wysiedzieć i wytrzymać tego, co tu się dzieje, więc jakby kwestia jakby przedstawienia czy zachęcenia do podjęcia jakiejś nowej aktywności, która może wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu, powinna być odpowiednio umotywowana i ja myślę, że osoby takie, które mają ochotę albo mają pomysł na to, żeby coś nowego stworzyć, na pewno bardzo chętnie Stella z tobą na takim spotkaniu wezmą udział, wiesz? I to chyba jest motywujące dla mnie, bo chciałabym Państwa ośmielić. I to są te rzeczy, w których tak naprawdę poznanie wydawcy, bo wiecie Państwo, wydawca to jest taka osoba, która odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie wydawczym, bo to jakby nie ma książki bez wydawcy. Natomiast trzeba też poznać tę drugą stronę, jak to wszystko wygląda i to jest naprawdę fajna przygoda. To wiecie, to jest tak jak jedzie jakiś taki szybki pociąg i no aż szkoda do niego nie wsiąść, to myślę, że jak poznacie to wszystko od drugiej strony, szczególnie te osoby, które mają jakiś pomysł, to na pewno się złapią tego pociągu albo wsiądą, bo to naprawdę daje bardzo dużą nośność. Poza tym popatrzcie i pamiętajcie też o tym, że jakby to jest cały czas podnoszenie własnego warsztatu. Ja się nigdzie tyle rzeczy nie nauczyłem, jak podczas publikacji tego wszystkiego, tego materiału, który gdzieś tam trzeba było zebrać, przeczytać. No a Stella zbiera to wszystko w jedną wielką całość, więc ja myślę, że jeżeli są osoby takie, które są zainteresowane publikacjami, to tutaj już jakby mogę bazować na moim własnym doświadczeniu. Naprawdę zachęcam do tego, żeby to robić, bo da się. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Naprawdę się da. Ale przyznasz, Tomaszu, że jeżeli się jest z drugiej strony, czyli jest się autorem albo redaktorem naukowym, to nagle ma się więcej zrozumienia dla książki innej. To znaczy już człowiek wie, skąd na przykład skąd pojawiają się błędy. To jest takie pytanie często otrzymuję. A dlaczego te błędy się pojawiły? Ktoś, kto nigdy nie stworzył książki, nie napisał jej, nie zrozumie tego do końca. Skąd one się właśnie biorą? Albo odwrócone zdjęcie, prawda? Odwrócone zdjęcie. No jak ktoś mógł nie zauważyć odwróconego zdjęcia? Mógł. Zapewniam, że mógł. Tak, to są właśnie ciekawe wątki. Jeżeli będę mogła Państwa w tym wesprzeć lub czymś zaciekawić, no to bardzo chętnie. Jakoś to zniosę. Drodzy Państwo, pani Stella Nowośnicka-Pawlitko, starszy wydawca w wydawnictwie lekarskim PZWL, jedna z osób, przez które przewinęły się tysiące publikacji, która widziała wiele i z pewnością widziała wiele książek, które, jak już powiedziałem na samym początku, do 2020 roku przez PZWL zostały wydane w nakładzie 320 milionów egzemplarzy. Pani Stelo, chylę czoła, do zobaczenia i do usłyszenia w Entelive. Ja tylko jeszcze jedno, zanim Stella znikniesz mi tutaj, wiesz, to ja tylko chciałem powiedzieć do słuchaczy, że no, to, co powiedziałem na początku, jakby cytując klasyka, matka smoków to się nie wzięło znikąd. Każdy niech to interpretuje po swojemu. Natomiast... No właśnie się tego obawiam. Nie, ale to dobrze, wiesz, to bardzo dobrze, bo tak naprawdę tutaj musimy zostawić takie pewne pole do interpretacji. Natomiast ja wam powiem, przekonacie się o tym, co to znaczy matka smoków, jak napiszecie swoją pierwszą książkę pod ręką Stelli. To wtedy zobaczycie, dlaczego ta matka smoków. Tak, to jakby... Podoba mi się to. Też jak to usłyszałem, to bardzo mi się spodobało to określenie, więc to jakby tak z mojej strony takie podsumowanie próbujcie, bo naprawdę warto. Ja mogę tylko podziękować za dzisiejsze zaproszenie, naprawdę super i trzymam za Państwa kciuki. Trzymajcie Państwo poziom merytoryczny i bądźcie wobec siebie lojalni, bo z tego drzemie siła. Po prostu tego Państwu życzę. Wspieranie się, a nie okradanie się z tego, co najlepsze. Także wszystkiego najlepszego. Pani Stelo, mam nadzieję, że jeszcze Pani pozostanie z nami, żeby jeszcze chwilkę nas posłuchać, a później jeszcze po zakończeniu audycji koniecznie pamiątkowe zdjęcie, żebyśmy jutro byli zaszczyceni tym momentem i naprawdę, ja rzadko jest tak, że nie wiem kiedy co powiedzieć, to jest taki moment, więc rozbiła Pani tutaj absolutnie nurdiskowy dzisiaj zespół. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.
Dobrze, Tomasz, to ja myślę, że teraz taki jest dobry moment, żebyśmy mogli ogłosić pytanie konkursowe. Już chwilę temu podawaliśmy szczegóły, więc wszystkie te osoby, które chcą dołączyć do naszej zabawy, do tego, żeby zawalczyć o publikacje, które PZWL dla Państwa przygotowało, bo to naprawdę dobrze mieć te publikacje w swoich zbiorach, to myślę, że to już jest ten czas i damy sobie czas na odpowiedź około 15 minut, więc co ty myślisz, Tomasz, żebyśmy w tym momencie to pytanie zadali? Śmiało, możemy. Dobrze, to ono się pojawi na ekranie, proszę Cię, przeczytaj i zaczynamy, czas start. Dobra, okej. Podaj 3 kluczowe kwestie, w których analizator parametrów krytycznych może odegrać rolę podczas rozważania odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia w postępowaniu przedszpitalnym. Upraszczając, co możemy ocenić dzięki analizatorowi, co może przysłużyć się do tego, żeby rozpoznać, zidentyfikować odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia. 3 kwestie. Tak, więc drodzy Państwo, to pytanie wędruje do komentarzy, tak żebyście mieli cały czas podgląd na te pytanie i żebyście mogli się czymś posiłkować, a ja zachęcam Państwa do szukania w internecie, bo się może okazać, że to będzie dla Was zgubne, ale Bogu dzięki, czuwa nad nami dzisiaj akademik, dr Tomasz Ilczak, z którymi dalej będziemy kontynuować rozmowę. Do 45. Gazometrię to akurat lubię, to tu możemy, tak. Okej, ale tak jak powiedzieliśmy, do 45 czekamy, 3 prawidłowe odpowiedzi, zostaną te osoby uhonorowane 3 książkami. Tomasz zapewnił, że będą podpisy, tak więc jeśli aktualna jest Twoja oferta, to będą z podpisami i z dedykacją. Jasna sprawa. Dobrze, świetnie. Tomasz, i co czułeś, kiedy dołączyła do nas pani Stella i co sobie tak pomyślałeś w tym momencie? Wiesz co, powiem Ci, że to jest, znaczy dla mnie to jest w ogóle bardzo budujące, że Stella zgodziła się wziąć udział z nami tutaj w tej audycji, bo no, naprawdę to dla mnie jest taka osoba, która przeprowadziła, ona mnie za rękę prowadzi już od lat, naprawdę. Ja wiem, że jestem już takim wyrośniętym chłopem, nie? Bo 185 cm jednak to jest to kawał chłopa, można powiedzieć, natomiast ona mnie naprawdę prowadzi za rękę, jeżeli chodzi o publikację. I powiem Wam szczerze, że odnosząc się do tego, co się działo przez ostatni okres, czyli to co jest związane z tymi ostatnimi 2 publikacjami, no to gdyby jej nie było w tym wszystkim, to ja myślę, że ja nie wiem, czy bym dał radę, żeby to w takiej formie powstało, jakie jest. Bo to wiecie, to jest matka, nie? Tak powiedziałem, smoków, tak? Więc to jest ciągła motywacja, to są wielogodzinne rozmowy przez telefon dotyczące tego, bo ktoś tam coś zrobił, a ktoś nie zrobił. Wiesz, to też jest taka walka charakterów. Zwróć uwagę na to, że w tych podręcznikach są naprawdę autorzy, no, tego ona powiedziała, tak Stella powiedziała, każdy ma swój charakterek, tak? To było podkreślone, ten charakterek, na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast Stella jest taką osobą, która to wszystko potrafi spiąć jedną wielką klamrą i później wychodzą z tego takie kwiatki, jak ta różowa książka na przykład. I to jest super. Więc dla mnie, no bezwzględnie, to w ogóle to, że mogą się z nią spotkać na wizji w jakikolwiek sposób, bo przecież mieszkamy bardzo daleko od siebie i raptem udaje się nam zobaczyć bardzo, bardzo rzadko, tak żeby nawet wspólnie wypić kawę, to już jest w ogóle wydarzenie dla mnie, więc super. Ja się bardzo cieszę, że była z nami, że też jakby myślę, że będzie to się w jakiś sposób rozwijać, bo to jest naprawdę najlepsza osoba do tego, która może zachęcić do tworzenia jakichś nowych rzeczy, a ja się bardzo cieszę, tak jak Wam powiedziałem na samym początku, jeżeli szczególnie młodzież, czy osoby takie, które wcześniej tego nie robiły albo z jakiegoś powodu boją się wyjść z tego cienia, odważą się, żeby coś takiego stworzyć, to jest naprawdę woda na młyn dla całego ratownictwa medycznego i dla tego podnoszenia kwalifikacji i tego, żebyśmy się stawali coraz lepsi, bo to o to chodzi w tym wszystkim. Odnośnie tego, co powiedziałeś przed chwilą, że to jest też okazja, dzisiejsza rozmowa z panią Stellą była okazją, żebyście się mogli spotkać. Ostatnio, kiedy byłem w Polsce na jednym z wydarzeń, podszedł do mnie już emerytowany ratownik, który wiele lat spędził w karetce i powiedział: Panie Jacku, dziękuję za to, że Nordic Striget NT Life łączy środowisko. Łączycie nas wszystkich w jedną całość, która powinna być nierozerwalna. I jest mi niezmiernie miło, że przez ten nasze miejsce, naszą przestrzeń udało się dzisiaj z Tobie spotkać z panią Stellą, pomimo odległości, pomimo obowiązków i pomimo tego wszystkiego, co dzieje się dookoła pracy zawodowej, wydawniczej, akademickiej i tak dalej. Tak więc to jest naprawdę bardzo przyjemne. Tak, to wartość dodana bezwzględnie do całego naszego spotkania, to jest tutaj jakby obecność Stelli. No i tak jak powiedziałem wszystko wcześniej, to jest taka osoba, która odgrywa bardzo ważną rolę w tym całym procesie edycyjnym i bez niej się tego nie da zrobić.
Powiedz mi, Tomasz, w tym momencie stawiając naprawdę bardzo ładną kropkę w kolorzu jakim? Fuksji, tak? W kolorze fuksji, żebyśmy oddzielili tę część odcinka bardzo ładnie, bardzo pięknie, ale nie tak brutalnie. Czy w publikacjach, które chciałbyś w przyszłości wydać przy współpracy z pewnością wielu fajnych osób, będzie coś takiego, co jest wsadzeniem patyka w jakieś mrowisko, rozgrzebaniem trochę środowiska? Może tutaj jakiś wątek byś wtrącił? Może chciałbyś się... Czekałem na to, znaczy liczyłem na to, że to pytanie spadnie, bo wiesz, ja lubię wkładać kij w mrowisko. No to dawaj. Ja też jakby ktoś się chciał nauczyć obsługi mojej, to ja jestem bardzo trudny w obsłudze. Mam długą instrukcję i ciężko, natomiast wsadzanie kija w mrowisko idzie mi całkiem nieźle. Myślę, że część osób tutaj, które nas obserwują, doskonale o tym wie. Natomiast tak, ja trochę jakby odnosząc się do tego pytania konkursowego, które padło, ja powiem wam szczerze, że ja bardzo racjonalnie podchodzę do pewnych kwestii i uważam, że modyfikacje funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w naszym kraju powinny cały czas iść do przodu. Broń Boże, nie neguję tego, co zostało wprowadzone, ale jednak gdzieś cały czas kręci mi się po głowie to, żeby zestawić ze sobą przedszpitalną ultrasonografię z na przykład analizatorem parametrów krytycznych i porównać, co może przynieść lepsze korzyści dla pacjenta z punktu widzenia tego, co my z tym pacjentem możemy zrobić, jakie możemy wnioski wyciągnąć w miejscu zdarzenia albo gdzie ten pacjent powinien pojechać. I to jest bardzo fajny temat według mnie do dyskusji. Tym bardziej budzi to moje emocje, bo wiem, że na jakby tej arenie ratownictwa medycznego jest bardzo wiele osób takich, które uwielbiają wręcz głowicę trzymać w ręce. Czyli sprecyzuj wątek. To znaczy, chcesz, żebym przytoczył konkretną osobę? Nie, chciałbym, żebyś sprecyzował wątek, który należałoby postawić na arenie ratowniczej i poddać to dyskusji. Tak jak powiedziałem, zestawienie możliwości, tak? Przy wykorzystaniu analizatora parametrów krytycznych w odniesieniu do ultrasonografii. Tak, to chyba to. Wybrzmiało dzisiaj, 20 października 2023 roku w NT-Live. Taka teza postawiona. No to dobrze, tak jak w Krakowie pokazałeś wszystkie plusy dodatnie ketaminy, a Paweł wszystkie plusy ujemne, no to wszystkie plusy dodatnie urządzeń, które badają parametry krytyczne. To jakie to? No czekaj, ale my mamy pytanie jeszcze w toku, chciałem ci powiedzieć. To może jasne. Z tym. Ale nie odpowiadając, do czego można wykorzystać, ale dlaczego to jest takie pomocne w tej naszej medycynie przedszpitalnej? Tak, ja nie chcę, żebyś wskazywał, co można tym robić. Dlaczego? Znaczy tak, generalnie patrząc z punktu widzenia funkcjonowania tego w rzeczywistości przedszpitalnej, to jest stosunkowo rzadko wykorzystywane. Ja wiem, że są zespoły w Polsce, które już gdzieś mają te przenośne analizatory, bo docierają do mnie takie informacje. Natomiast myślę, że patrząc z punktu widzenia diagnostycznego, to naprawdę wnosi bardzo dużo. Omijam celowo temat jakby wykorzystywania tych parametrów, no bo nie chcę tutaj otwierać dyskusji dotyczącej tego pytania, które tam zostało zadane. Natomiast faktycznie wartość diagnostyczna jest naprawdę spora. Wydaje mi się, że jest jedna kwestia taka, która budzi trochę emocji w tym wszystkim, no bo o ile faktycznie ultrasonografia wymaga tego, żeby się uczyć i szkolić, o tyle analizator parametrów krytycznych i ocena tych parametrów wymaga tego, żeby wrócić do podstaw. I to mówię o fizjologii teraz, bo tutaj jakby, zresztą mam fizjologię gdzieś koło siebie, ona leży cały czas. Pokaż. Chcesz zobaczyć? Tak, moją ulubioną fizjologię? Zobaczymy, czy masz. Zobaczymy, ale Jacek, ona jest, słuchaj, pogadaj z Pawłem, Kuklą, jak jeżdżę na kursy certyfikowane, to ja to ze sobą zabieram, to patrz, wiesz, to jest książka, która jest używana. Więc... Pokaż do ekranu, do kamery, zrobimy print screena, bo to potraktujemy w ramach obowiązkowej lektury. Chcesz okładkę, tak? Proszę bardzo. Tak, dobra. Troszeczkę i podtrzymaj przez chwilkę. Trochę w twoje prawo. Czekaj, bo mi się tutaj zaburza. Może tak. Okej. Mamy to. Dobra, to powiedz troszeczkę o tej książce, jak już się wtrącił ten wątek i dlaczego to ma takie znaczenie, no właśnie w mówieniu o analizatorach. Wiesz co, dlatego, że jakby podstawy, one warunkują wszystko, a wiedza na temat podstaw jest bardzo, bardzo ważna według mnie i od tego trzeba zaczynać. Często bywa tak, właściwie za każdym razem, że ratownicy medyczni, szczególnie tacy, którzy wchodzą dopiero do systemu, są rzucani na głęboką wodę. I ja nie bez kozery, jakby wsadzając kolejny kij w mrowisko, uważam, że wszyscy powinni pójść przez jakiś czas popracować w POZ-cie
żeby się naoglądać tych pacjentów, z którymi oni mają najczęściej do czynienia. To są wszystkie te bóle brzucha, to są te biegunki, wymioty, złe samopoczucie, zmęczenie, nie? Przecież wszyscy doskonale znamy rozpoznania, którymi nas tablety witają czasami, jak pada sygnał, że jesteśmy, tam musimy wystartować do wyjazdu, a tak na dobrą sprawę napatrzenie się na tego pacjenta jest bardzo, bardzo istotne, ale jakby odnosząc się do tych podstaw i do tej fizjologii, no wszystko, czego my dotykamy i każda procedura ratunkowa, czy każde działanie, nawet nie wiem, działanie leków, jakikolwiek wpływ i ingerencja na pacjenta, które wykonujemy, a przecież czasami to są no, poważne sprawy. Sam wyciągnąłeś tutaj te leki, nie? O których mówiliśmy na konferencji w Krakowie. To działanie skądś wynika, to się skądś bierze, a jak nie mamy podstaw, to ciężko mówić o tym, żeby wykonywać procedury zaawansowane dobrze. I to jakby jest taki element, który będzie bardzo ważny. A patrząc z punktu widzenia analizatora parametrów krytycznych, to są podstawy, które dotyczą trochę biochemii, to są podstawy, które dotyczą na pewno oddychania, to są podstawy, które dotyczą patofizjologii, jeżeli chodzi o pacjenta, ale też analizy choćby wyników badań przecież, nie, podstawowych, przykładowo morfologia, nie, która tam gdzieś się może pojawić, więc to są takie elementy, które naprawdę wydaje mi się, że dużo mogą wnieść, jeżeli chodzi o samą diagnostykę czy postępowanie z pacjentem. Często mogą służyć nawet jako element taki, który pozwoli nam bardziej pewnie pacjenta zostawić w domu, tak, więc to albo podjąć właściwą decyzję diagnostyczną na zasadzie takiej, żeby, nie wiem, przetransportować go w odpowiednie miejsce. To jakby odnosząc to do procedur, do defibrylacji, tak, czy nie wiem, założenia rurki intubacyjnej u pacjenta, czy jakichś tam nadgłośniowych elementów, późniejszej wentylacji tego pacjenta. Jeżeli my nie znamy podstaw i nie wiemy, jak to wygląda w zakresie fizjologii, to ciężko mówić o tym, że bylibyśmy w stanie to zrobić dobrze. Tu znowu się wkrada to, o czym ja mówiłem na początku, czyli wytyczne mówią, że pacjenta powinniśmy wentylować raz na 5 do 6 sekund. No to ja zadaję pytanie, dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego tak jest, a dlaczego nie szybciej, dlaczego nie wolniej? No przecież zakres fizjologiczny oddychania osoby dorosłej mieści między 12 a 20, to dlaczego nie szybciej? I właśnie to jest tu, w tym wszystko. I do tego trzeba wracać. I ja uważam, że fajnie, że my się uczymy tych rzeczy zaawansowanych i świetnie, że jakby wychodzimy cały czas do przodu, także wiemy, jak robić te procedury. No słuchajcie, to nakłucie klatki piersiowej, cienko i głowy, to nie są proste sprawy, tak? Założenie rurki intubacyjnej od chawicy. Przecież wiemy doskonale wszyscy, że do tego trzeba mieć niesamowite doświadczenie. Natomiast baza, którą powinniśmy zbudować, którą powinniśmy tworzyć, właśnie powinna polegać na tych rzeczach, do których trzeba wracać. I uwierzcie mi, ja naprawdę prowadzę zajęcia na kursach certyfikowanych z zakresu ALS-u prowadzę od 10 lat. Ja poważnie tą książkę ciągnę ze sobą i wracam do niej za każdym razem, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące funkcjonowania pacjenta, bo od tego się wszystko zaczyna. To jest fizjologia, to jest anatomia, to jest biochemia, to jest patofizjologia. To są te wszystkie elementy, które wpływają na to, jakim nasze postępowanie będzie. A idąc dalej, to, że my coś, ja już to mówiłem dzisiaj kilka razy, natomiast to jest dla mnie arcyważne, to jak wy wykonujecie procedury przedszpitalnie, wpływa na to, co z tym pacjentem się później dzieje i co na tej intensywnej terapii można z tym pacjentem zrobić. Jak on rokuje, jaka jest jego przeżywalność. To jest odniesienie do wszystkiego. Każdej waszej procedury, nawet tej najmniejszej, która jest wykonywana w warunkach przedszpitalnych. To chciałbym, żeby wybrzmiało głośno, bo to jest arcyważne. Wracamy do podstaw. Cudownie. Dostałem informację tutaj na naszym prywatnym czasie między uczestnikami. Pani Stelo, czy ta informacja może już zostać opublikowana, czy na razie czekamy? Proszę tylko odpisać tak czy nie. Jeżeli nie, to ja będę tak milczał i nikt mnie nie zmusi, ale jeżeli ta informacja może paść, to ja jestem już szczęśliwy, że pani powierza tutaj takie tajemnice w moje dziennikarskie ręce. Proszę mi tutaj napisać. Tak, dobrze, to ja już Państwu wkleję informację, którą otrzymam od pani Steli. Robię to bardzo szybko, dodając pasek, jak w wiadomych mediach. I informacja od pani Steli pojawia się taka: w przyszłym roku nakładem PZWL ukaże się fizjologia dla ratowników medycznych. Brawo, tak jest. Ja myślę, że to będzie kolejna pozycja, która powinna się. Stella ja zamawiam od razu, jakby przed sprzedaży. Natomiast faktycznie to jest taka pozycja, która ona wypełni na pewno te miejsca dotyczące właśnie procedur podstawowych, procedur zaawansowanych i to jest coś, czego bardzo, bardzo brakuje.
no wszyscy wiemy o tym, dlaczego my się boimy tego dotykać, bo to są trudne książki, to nie jest proste, tak samo jak biochemia. Natomiast faktycznie można to przedstawić w taki sposób, żeby to się dało zjeść, a najważniejsze to jest przedstawienie tego w sposób praktyczny, czyli odnieść to do rzeczywistości i wtedy wszystkim jest łatwo, miło, przyjemnie, a najfajniejsze w tym wszystkim jest to, jak fizjologia potrafi otworzyć oczy na pewne kwestie, które wy na co dzień wykonujecie u pacjenta. I to jak zdajecie sobie sprawę, że coś właśnie wynika z czegoś, a to jest jakiś proces fizjologiczny, no to wtedy życie staje się piękne. To jest rozwiązanie wszystkich problemów. Pani Stelo, a jeszcze podpowiadam, że może coraz więcej publikacji mogłoby się pojawiać w języku angielskim albo po norwesku. To wtedy ja mógłbym trochę przemycić tutaj do naszego środowiska akademickiego i ratowników. Tomasz przyjaźni się na co dzień z Mortenem z Uniwersytetu Metropolitańskiego i na pewno Morten by się ucieszył, gdyby książka autorstwa jednego z naszych smoków była w języku norweskim. Co pani na to, pani Stelo? Jakby rozmowy trwały, że ja tutaj się wtrącę, bo Stella pewnie teraz skrobie coś tutaj na naszym tak, koniecznie po norwesku, koniecznie po norwesku. Natomiast no faktycznie to też się wiąże jakby z publikacją, no i też znalezieniem odpowiedniego targetu. To jest bardzo długi temat, jeżeli chodzi o publikacje w językach obcych. No i też pamiętaj, Jacku, o tym, że podręcznik, ja tutaj oczywiście mówię teraz o tej książce, której jestem redaktorem, czyli tych procedurach przyszpitalnych. One są napisane stricte na warunki funkcjonowania naszego systemu. Jeżeli wy popatrzycie Państwo na to, jakie tam są te przypisy od redaktora naukowego, na przykład w rozdziale dotyczącym oparzeń, gdzie rzeczywiście jest napisane to, co mówią wytyczne tego amerykańskiego Towarzystwa Oparzeń, jakich pacjentów należy przewozić do szpitala, do centrum oparzeniowego, to one są zupełnie inne. Tego się nie da przełożyć bezpośrednio na polskie realia. Więc to wszystko zawsze się musi mieścić w jakichś normach, a powiem szczerze, że systemy europejskie, które dość dobrze poznałem, one rzeczywiście w pewnych kwestiach się zazębiają, natomiast subtelne różnice mogą naprawdę zrobić taką dużą wspólną różnicę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I te drobne rzeczy też będą się przekładać na to, jak to wszystko wygląda, więc często ciężko jest przełożyć podręcznik, który jest jakby kierowany bezpośrednio do polskiego środowiska na środowisko inne. Ta uniwersalność troszkę spada w tym momencie. Zanim rozwiążemy, drodzy Państwo, konkurs, naszą zabawę, którą przygotował Tomasz, odniesiemy się jak na razie tylko Państwo napisali 2 komentarze i ewentualnie pytanie. No ja myślę, że tutaj będzie większa walka, szczególnie tutaj jest z nami Grzegorz Lewandowski, no i Adam Ubych. Adam napisał, nie ma co wybierać. Ja uważam, że oba urządzenia znajdą swoje zastosowanie w ZRM. Problemem jest dysproporcja w wyszkoleniu personelu. Jedni latają w kosmos, inni nie wiedzą, gdzie jest niebo. Taki komentarz. Co z tym zrobi Tomasz? No, zgadzam się z Adamem. To tutaj jakby to jest jakby trafione w punkt, można powiedzieć. Kwestia szkoleń, no, to jest coś, do czego my się odnosimy wiele razy i wiele razy o tym rozmawialiśmy. Fakt jest taki, że samo przygotowanie ratowników medycznych, ono budzi pewne emocje, no, raz lepsze, raz gorsze, natomiast w to wszystko wchodzi kwestia też tego szkolenia i przeddyplomowego, podyplomowego, ale też podnoszenia kwalifikacji personelu ratunkowego na co dzień. I troszkę zmiana jakby podejścia do tego na pewno rozwiązałaby problem. Tutaj możemy też bazować na tych doświadczeniach anglosaskich troszkę, jakby, czyli tej gradacji ratowników medycznych, którzy mogą pewne procedury wykonywać. To też jest odniesienie do procedur, o których właściwie cały czas teraz rozmawiamy. Czyli jakby osiąganie kolejnych szczebli, osiąganie kolejnych etapów swojego rozwoju zawodowego opierające się na kursach czy na szkoleniach, które przez wiele godzin stażów są realizowane i dają nam możliwość do wykonywania pewnych procedur. Ja myślę, że to jest jakby podobny case, Adam, parafrazując to, co ty napisałeś, że no i ultrasonografia wymaga jakby intensywnego treningu, ale też analiza parametrów krytycznych wymaga takiej zintensyfikowanej wiedzy dotyczącej tego, jak ludzki organizm funkcjonuje, więc to spokojnie można odnieść jedno do drugiego. Fajnie by było, gdyby jedna i druga metoda znalazły miejsce w zespołach ratownictwa medycznego i to jest super. Natomiast świetnie byłoby, gdybyśmy byli do tego przygotowani. Czyli na pewno nie może być tak, że my coś znowu wprowadzimy na zasadzie takiej, że to się pojawi jakimś jednym wpisem. Ja też w tej rozmowie odnośnie ketaminy tak próbowałem nadać temu taki ton, że to nie jest rozwiązanie problemu, żeby coś zapisać i już to róbmy, tylko trzeba podejść do tego systemowo. Patrząc z punktu widzenia rzeczywistości akademickiej, wprowadzenie efektów uczenia się dotyczących realizacji na przykład obsługi analizatora parametrów krytycznych,
czy tak jak ja przykład oczywiście mojego uniwersytetu mogę podać, gdzie realizujemy już efekty związane z ultrasonografią i prowadzą to specjaliści medycyny ratunkowej, z którymi się normalnie mają takie kliniczne zajęcia dotyczące ultrasonografii w tych protokołach takich ratunkowych. Dokładnie tak samo powinno być z analizatorami parametrów, czyli na to potrzeba czasu. Natomiast dopóki my nie zaczniemy o tym dyskutować, nie zaczniemy próbować jakby takimi małymi kroczkami, czyli tymi oddolnymi inicjatywami gdzieś wpływać na te osoby, które mają bezpośrednie przełożenie na legislację, no to do tego nie doprowadzimy, więc jak najbardziej. Miejsce jest na jedno i na drugie urządzenie i myślę, że połączenie tych urządzeń, patrząc z punktu widzenia dobrego podejścia do pacjenta, dobra pacjenta, tak, na pierwszym miejscu, no może się przełożyć na jakość wykonywania procedur, a przecież o to nam chodzi wszystkim. Odnieśmy się jeszcze do komentarza, który napisał dr Grzegorz Lewandowski. Grzegorzu, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, który napisał: analizatory wymagają przede wszystkim wiedzy z podstaw diagnostyki laboratoryjnej, a to dlatego, że na wynik końcowy największy, a w tym wypadku krytyczny wpływ ma błąd przedlaboratoryjny. O ten błąd najłatwiej. To tutaj ja myślę, że to jest trochę odniesienie jednak do analizy krwi tętniczej, bo pewnie myślę, że tutaj w tą kwestię bijemy, uderzamy, chyba że się mylę, to proszę mnie poprawić w kolejnym komentarzu. Natomiast my bardziej byśmy się skupili jednak na analizie tych podstawowych parametrów, pewnie patrząc w warunkach zespołu ratownictwa medycznego na krwi albo żylnej, albo na krwi włośniczkowej, jakbyśmy chcieli pójść w analizatory. Natomiast w związku z tym, że konkurs jest zakończony, już to ja śmiało mogę powiedzieć, że określenie choćby poziomu jonów u pacjenta w miejscu, w którym pacjent przebywa, czyli w domu u pacjenta, może odgrywać bardzo istotną rolę. Czy to z punktu widzenia nagłego zatrzymania krążenia, czy generalnie podjęcia decyzji odnośnie tego, czy pacjent wymaga transportu do szpitala, czy nie. Bardzo podobna sytuacja też jest z określeniem tej podstawowej morfologii u pacjenta, czy nie wiem, pomiaru glikemii, możemy to zrobić z paska, czy poziomu mleczanów, które też z krwi żylnej z powodzeniem można oceniać. I to jest naprawdę duża wartość dodana do tej całej diagnostyki postępowania ratunkowego. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że rzeczywiście, no, tak jak każdy element, który ma być nowo wprowadzony do systemu, będzie na pewno wymagał szkolenia i wiedzy, czy umiejętności choćby wykorzystania tego urządzenia, ale to jakby jest znowu odniesienie do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że nie szybko i nie tak natychmiast rzucajmy coś jednym zapisem, już niech to wszyscy robią, tylko najpierw zróbmy to po kolei, tak żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi. Czyli szkolenie przed jakby rozpoczęciem pracy, czyli w trakcie już pobytu na uczelni, w trakcie, no i później podnoszenie kwalifikacji. Może też jakaś część praktykowania w szpitalu, trzeba tych pacjentów się naoglądać, bo tak naprawdę samo urządzenie, czy to USG, czy to analizator parametrów krytycznych, czy nawet EKG, ono nic nie wnosi, dopóki nie mamy podstawowej wiedzy na temat pacjenta i tego, jak ten pacjent wygląda, jakie są charakterystyczne objawy, jak tego pacjenta zbadać i ocenić. No do tego jest potrzebne doświadczenie kliniczne. Dziękuję. Przed chwilą, drodzy Państwo, wpadła do nas odpowiedź na pytanie konkursowe, to była 20:50. Niestety to pytanie już nie zostanie zaliczone. Zegarkiem wyłonię, żeśmy te 15 minut dla Państwa przygotowali i chcielibyśmy zachować zasady tej naszej zabawy, żeby one były jasne, czytelne i uczciwe dla wszystkich. Ktoś tutaj napisał, pan Michał Szlagor, mały kijek w mrowisko. W dobie rozwoju technologicznego możliwe byłoby wykonanie USG w konkretnych protokołach i wysłanie obrazu do interpretacji doświadczonemu klinicyście na wzór teletransmisji EKG. No nie sposób się z tym nie zgodzić, panie Michale, szczególnie, że wynik z urządzenia, które odczytuje czy analizuje parametry krytyczne, również mogą posłużyć jako element do konsultacji. Czy ona byłaby wideokonsultacją, jak u ratowników na północy Norwegii, czy to przez telefon, po prostu zdając relację doktorowi koordynującemu, na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym. Co ty na to, Tomasz? No pewnie, że tak, jest to rozwiązanie, natomiast no, to jakby każdy kij ma dwa końce, bo podejmując diagnostykę, czy próby oceny tego, tak, czy to USG, czy analizy parametrów krytycznych, czy nawet EKG, bo tutaj jakby teletransmisja, no troszkę jakby to wszystko zaczęło się właśnie od zapisu 12-wprowadzeniowego, nie zwalnia nas to z odpowiedzialności tego, że my powinniśmy wiedzieć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Więc ja znowu wracam z uporem maniaka do tych szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności, natomiast same rozwiązania technologiczne, które są możliwe do wykonania, to jak najbardziej, no to my w tą stronę powinniśmy pójść, jest XXI wiek, więc zróbmy tak, żeby tę technologię, która jest, wykorzystywać. To Michał, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz, bo to jest fajne, tylko tutaj znowu dochodzą trochę rozwiązania systemowe. Dochodzi czynnik ludzki niestety, bo zawsze czynnik ludzki odgrywa rolę i zresztą wszystkie osoby, które
wykonywały EKG czy teletransmisję EKG do ośrodka referencyjnego, doskonale wiedzą o tym, że tam też dużo zależy od tego, kto to EKG czyta i w jaki sposób, więc to nawet nie mówię tu o samej interpretacji, ale samym podejściu do zespołu, czy ewentualnie udzieleniu jakichś tam informacji konkretnych, jakiejś rady, czy nie wiem, zalecenia, tak, co możemy zrobić, żeby było lepiej, ale jak najbardziej, no takie technologie powinny być wykorzystywane. Ja mogę przytoczyć przykład, to było 10 lat temu chyba byłem na stażu w Kolonii, to są Niemcy i oni tam taki program pilotażowy wtedy wprowadzali, takiej karetki, którą wozili pacjentów właśnie z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego i ten ambulans to był już postawiony na takim Mercedesie kontenerze, tam było bardzo dużo miejsca w środku i oni tam mieli jakby cały zespół kliniczny, który czekał na pacjenta w ośrodku tam hemodynamiki powiedzmy, tak, oddziale hemodynamiki. Oni mieli wgląd w pacjenta, łącznie z tym, że mogli go widzieć, mogli z nim porozmawiać, a na monitorach wyświetlały się im wszystkie parametry dotyczące na przykład zapisu krzywej EKG, monitorowania podstawowych parametrów, czyli jakby przyspieszenie tego procesu diagnostycznego, oni już jakby mieli wgląd w tego pacjenta, zanim ten pacjent jeszcze u nich się pojawił. I to jest super. To jest dokładnie odniesienie do tego, o czym Michał napisał, że można by to było wysyłać. To sam fakt przesłania takiej informacji, no jedziemy z pacjentem, nie wiem, mamy pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia na przykład, tak? Przesłanie możliwości wysłania parametrów, które oceniliśmy u tego pacjenta, albo jakie działania podjęliśmy w tej opiece poresuscytacyjnej do tego oddziału czy tego miejsca, do którego pacjent trafi, myślę, że odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o zachowanie ciągłości tego naszego łańcucha przeżycia, który jest w tej kwestii bardzo istotny, nie? Patrząc z punktu widzenia tego, czym ja się zajmuję, czyli oczywiście tej resuscytacji krążeniowo-oddechowej w tym zaawansowanym modelu. Pojawiają się kolejne komentarze, tylko się odniosę do tego, co powiedział przed chwilą Tomasz, kiedy zapoznawałem się z bio Tomasza, doświadczeniem zawodowym, to był w 2012 roku, Tomasz, twoja praktyka, twoje odwiedzanie niemieckiego ośrodka, czyli to było 11 lat temu i takie rzeczy już widziałeś, takie rzeczy obserwowałeś, to zobacz, jaki ogromny postęp od tych 11 lat jeszcze dalej przesunął nas w tym całym wątku medycyny przedszpitalnej. No, zgadza się jak najbardziej, natomiast ja też jakby chcę zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, że można powiedzieć, że jeździłem po tych systemach przedszpitalnych, można powiedzieć połowę Europy, bo to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tak było i pracowałem w wielu miejscach, pracowałem na stażach, czy to jest Hiszpania, czy to Norwegia, tak, więc czy Niemcy, nie, które wcześniej już tutaj przywołaliśmy, teraz nawet w maju wróciłem z Anglii, więc w NHS-ie też widziałem trochę, jak to wygląda, to na pewno chcę powiedzieć, że nasz system jest bardzo, bardzo dobrze skonstruowany, jeżeli chodzi o możliwości. To my nie możemy narzekać na to, że czegoś nam brakuje, bo ten sprzęt jest, to zaplecze sprzętowe jest, zresztą ambulanse też są coraz lepiej wyposażone i tutaj nie można powiedzieć, że my nie idziemy do przodu. Ja patrzę na to od samego początku, bo tak jak Wam powiedziałem, zacząłem pracować wtedy, kiedy ten system się pojawił i naprawdę jest dużo lepiej. Natomiast no, powinniśmy my pracować jako personel, który pracuje w tych zespołach ratownictwa medycznego nad tym, żeby podnosić swoje kwalifikacje. To jakby jest odniesienie do całego wątku i całej tej naszej rozmowy dzisiaj, że bardzo dużo zależy od Was, bo no, słuchajcie, no, można mieć najszybszy samochód na świecie, a cóż z tego, jak nie potrafili nim jeździć. To... No właśnie, bo tutaj też troszeczkę pasuje komentarz Michała. Michał, cześć. Jeżeli już jesteś po dyżurze z tego, co widzę, bo już od 20 ratownik 4 odpoczywa. Bardziej powinniśmy się skupić na tym, czy wprowadzać, ale jak wprowadzać. Stwierdzenie, które już padło, praca u podstaw. Część ratowników nie potrafi wentylować na tak zwanym worku samorozprężarnym i pozdrowienia. Rzeczywiście z Michałem się zgodzę. Często te podstawy mamy nieopanowane. Często nie potrafimy robić rzeczy, które leżą jako filar naszych umiejętności. Za ten komentarz, drogi Michale, Tobie dziękuję. I znowu wracamy do podstaw. Fizjologia człowieka. Cześć Michał. Z Michałem Słomianem nie widziałem się już kupę czasu, natomiast pozdrawiam Cię serdecznie, fajnie, że jesteś tu z nami dzisiaj. Natomiast popatrzcie, no jakby odnosząc się do tego, o czym Michał napisał w komentarzu, to znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tak? Więc fajnie, kiedy mamy możliwości, fajnie, kiedy one są, natomiast róbmy to w taki sposób, żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi, a bez podstaw niestety nie jesteśmy w stanie tego zbudować. I to powinno się naprawdę zaczynać na tych pierwszych etapach edukacji, czyli kiedy taki
powiem w cudzysłowie dużym, nieobrobiony materiał trafia na uczelnię, to tam powinniśmy go na tyle obciosać, żeby te podstawy były. A to, czego on się nauczy w klinicznym życiu, to tak naprawdę jest 80% umiejętności. Bo tak to wygląda zestawienie. To, czego my się uczymy w tym trybie akademickim, to jest 20% tego, co jest nam potrzebne do wykonywania pracy. Natomiast to mają być właśnie takie bardzo poważne podstawy. Świetnie, że to napisałeś, Michał, odnośnie tej wentylacji pacjentów, bo to jest coś, co budzi. To też jest trochę odniesienie do tego analizatora parametrów krytycznych, nie? Bo przecież jakbyśmy mówili o krwi tętniczej, to ciśnienie parcjalne tlenu czy ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, które są bardzo istotne, patrząc z punktu widzenia pacjenta w stanie pogorszenia czy zagrożenia zdrowia i życia, a fakt jest taki, że to rzeczywiście może budzić dużo do życzenia. No to tak samo jak powszechne informacje, które panują w zespołach ratownictwa medycznego, że przecież wszyscy, każdy z nas, który tutaj obserwuje tę naszą rozmowę, czy bierze czynny udział poprzez komentowanie, zna takiego członka zespołu ratownictwa medycznego, który twierdzi, że przez 1,5 godziny potrafi uciskać klatkę piersiową i nie robi to na nim żadnego wrażenia. No tak, tylko że podstawy i badania wskazują na to, że po 2 minutach jakość kompresji spada. Jak spada jakość kompresji, to automatycznie zmniejsza się przeżywalność pacjentów na zatrzymaniu krążenia. I tego trzeba pilnować, że to trzeba dbać. A to wynika z tego, że musimy mieć podstawy i musimy to wiedzieć. Fajnie, że wybrzmiało z tym workiem ambu. I kolejny komentarz też pasuje, zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, napisał pan Łukasz Zmurczyński. Panie Łukaszu, dzięki. Chyba pierwszy raz pana widzę z nami, przynajmniej pierwszy raz komentarz został przez pana udzielony. Jesteśmy w trakcie tworzenia izby. Tu i teraz jest czas na to, żeby starać się wszystko ujednolicić, zapewnić schemat doskonalenia zawodowego i ewentualnego stopniowania zawodu ratownika medycznego. Może w końcu ktoś zadba o to od A do Z. Panie Łukaszu, jeżeli pan jest dzisiaj z nami, to jest pan jedną z takich osób, która chce o to zadbać, więc nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko panu podziękować, że jest pan z nami i pan komentuje i jest pan przede wszystkim świadomym ratolem, który sam wie, jak wiele jeszcze jest w systemie do zrobienia. Tylko tak jak ja dzisiaj napisałem pod jednym z postów w internecie, to nie jest tak, że system, którym my funkcjonujemy, jest jakimś takim, wiecie, drodzy Państwo, potworem bezdusznym, który ono się tam nie rozwija, nie komentuje, nie mówi. System to ludzie, którzy go tworzą, więc jeżeli system nie działa albo działa niepoprawnie, to zmieńmy albo nasze postępowanie, albo zmieńmy ludzi, którzy tworzą to zaplecze. Więc z takim wnioskiem chciałbym zostawić Państwa w tym momencie, a naszego gościa poproszę, żeby w podsumowaniu naszego spotkania na zakończenie mógł powiedzieć, jak ty byś, Tomaszu, chciał, żeby medycyna przedszpitalna, szczególnie w PZWL-u, ale też w prehospitalu takim powinna w twojej ocenie wyglądać na przykład za 20 lat, gdybyś to tak miał dzisiaj wszystko klamrą spiąć. Od wydawnictw, od prac naukowych, od książek, skończywszy nad czymś tak naprawdę najważniejszym, bo te wszystkie rzeczy, które dzisiaj żeśmy opowiedzieli, sprowadzają się do jednego, żebyśmy pomagali jak najlepiej naszym pacjentom. Zgadza się. Wiesz, otworzyłeś worek, bo tak naprawdę można by było mówić o tym i mówić, to co ja bym widział za 20 lat. Ja może powiem tak, że mam nadzieję, że dożyję czasu za 20 lat. Staram się, co mogę robić z moją formą, żeby tak było, natomiast za 20 lat to ja też będę takim pacjentem pewnie, który będzie już potrzebował czasami jakiejś pomocy. Mam nadzieję, że nie, ale różnie może być. Więc ja bym sobie życzył tego, żebym miał taką świadomość, że każda karetka, która do mnie przyjedzie, będę miał zawał serca albo jakąś inną tam stan nagły, będzie wiedziała i ten personel będzie wiedział doskonale, co ma zrobić. Do tego są potrzebne algorytmy, do tego są potrzebne protokoły, ale do tego jest potrzebna kadra, która naszych ludzi, naszych ratowników odpowiednio wykształci. Natomiast nie ma takiej możliwości bez podnoszenia własnego kwalifikacji, jakby uczenia się przez cały czas, bo niestety ten zawód tego wymaga i to jest też bardzo duże zwrócenie uwagi na to, żeby czerpać garściami, jeżeli mamy drzwi, które są otwarte. I to jest odniesienie do publikacji stricte. Natomiast co do samego systemu, gradacja ratowników albo gradacja możliwości, kompetencji i umiejętności to jest fenomenalna sprawa. Ona też zmusza do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje i jakby uskuteczniać, jakby podnosić swoją wiedzę, znajomość tego tematu, tych wszystkich takich rzeczy, które mogą się okazać trochę trudniejsze. Natomiast no wiadomo, że jeżeli chcemy rozwiązywać problemy systemowe, to warto by było też powiedzieć o tym, że jakby nie było, jest to zawód, który jest zawodem zaufania publicznego. To jest zawód, który jest obciążony bardzo dużym stresem, bardzo dużą odpowiedzialnością i wydaje mi się mimo wszystko, że patrząc nawet na arenę europejską, to jest zawód, który jest słabo opłacany, tak? Więc na pewno to by się musiało zmienić, ale komfort pracy
też odgrywa bardzo ważną rolę. Ja się odniosę też do tego, o czym mówiliśmy, czyli tych trochę procedur, ale postępowania. No słuchajcie, no, nie da się zrobić dobrej procedury, jeżeli nie mamy rąk do pracy. Więc konieczność wprowadzenia zmian dotyczących tego, jak to powinno funkcjonować w zakresie ilości personelu, który zajmuje się pacjentem, no działa tylko i wyłącznie in plus. I to jakby jest odniesienie stricte do tego, co ty, Jacku, powiedziałeś, że to jakby wszystko zamykamy w klamrę i zbieramy w kontekście naszych pacjentów, z którymi się na co dzień będziemy spotykać i tego, co jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić w warunkach przedszpitalnych. A uwierzcie, patrząc z punktu widzenia kliniki, patrząc z punktu widzenia publikacji, badań, które się gdzieś tam tworzą i realizują, wy naprawdę możecie bardzo dużo. I to tylko trzeba to robić w naprawdę dobrej jakości i wtedy przekłada się to na przeżywalność pacjentów przede wszystkim. To chciałbym, żeby mocno wybrzmiało, bo my musimy tworzyć jakość. No, nie da się tego robić byle jak. To jest ratownictwo, to musi być na najwyższym poziomie. Szczególnie, że tak jak powiedziałeś przed chwilą, jeżdżąc po świecie widzisz, jak te systemy są skonstruowane, jak one wyglądają. O tym było też mówione dosyć sporo w Wiśle. Nie mamy się czego wstydzić, mamy miejsca, mamy stworzone warunki, a tak naprawdę teraz od nas zależy, jak to ratownictwo za 20 lat będzie wyglądało. I chyba nie powinno być żadnych tłumaczeń, że nie można, że się nie da, że właśnie, że no a może też warto sobie powiedzieć, jak nie chcemy tworzyć jakości, to może warto po prostu zrezygnować z tej pracy i zająć się czymś innym, bo tych prac jest też sporo w życiu do wykonania innych. To jest takie brutalne, ale jednak prawdziwe, bo faktycznie tak powinno być. Natomiast my z tym nie mamy, Jacek, problemu. Ja naprawdę patrzę na młodych ludzi, którzy wchodzą do zawodu i to z tego trzeba korzystać ile można. Ja mówię teraz z punktu widzenia akademika, to są pasjonaci. To są ludzie, którzy to po prostu robią z taką pasją, że naprawdę miło jest patrzeć na tych młodych ludzi. Najgorsze jest to, kiedy dochodzimy do takiego etapu, albo oni dochodzą, że zostaje ta pasja gdzieś tam zgaszona z powodu występowania właśnie takich problemów systemu. To jest największe marnotrawstwo. Bo my możemy zmarnować 200 ampułek, możemy zepsuć defibrylator, rozwalić noszę, ale nie ma większego marnotrawstwa niż to, jak się spala po prostu czyjś potencjał, który, no, to są naprawdę ludzie i myślę, że w całej Polsce, którzy wchodzą do zawodu, którzy są naprawdę wielkimi pasjonatami tego, co robią i to trzeba bardzo mocno pielęgnować, bo to nam przyniesie sukces za 20 lat, wtedy, kiedy oni będą jakby w dalszym ciągu tak pozytywnie naładowani do tego, co robią. Ale to jest znowu wieloetatowy wątek, który można by było mówić i mówić i mówić. Ale to bardzo dobrze, bo zobacz, kiedy żeśmy dzisiaj wielokrotnie podkreślali, że otwierasz cykl rozmów o medycynie przedszpitalnej w PZWL, to kolejna osoba, czy to będzie pani doktor Rak, czy to będzie pan doktor Guła, czy to będzie znowu pan profesor Machała i odsyłam państwa do odcinka z panem profesorem, to mi będzie niezmiernie miło wysłuchać takich właśnie stanowisk, argumentów, doświadczeń. I ciebie też, drogi Tomaszu, namawiam do tego, żebyś po audycji znalazł chwilkę czasu, żebyś odpisał na pozostałe komentarze, których jest wiele. Mam nadzieję, że znajdziesz też tam coś dla siebie, może jakąś też inspirację do tego, żeby może w trakcie kolejnych książek, które będziesz wydawał wspólnie z fajnymi ratownikami, ratowniczkami, ciekawymi zespołami redagującymi i przede wszystkim z panią Stelą, żeby te wątki się pojawiały, bo kiedy przygotowywaliśmy odcinek z panem profesorem Nadolnym, trwała audycja 3 godziny 50 minut i wszystkie pytania, wszystkie komentarze, jakie padły, autorem tych pytań i komentarzy byli sami widzowie i słuchacze. To nie my żeśmy stworzyli scenariusz tamtego pamiętnego wydarzenia, to stworzyli widzowie i słuchacze, którym jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny, a ciebie proszę, żebyście brali pod uwagę te opinie i żeby one bardzo mocno wybrzmiały na kartach publikacji PZWL. No pewnie, że tak. To tutaj jakby ja w ogóle ze swojej strony teraz w odniesieniu już do całej naszej audycji zachęcam do tego, żeby tworzyć nowe rzeczy. Ja też jestem, zresztą osoby, z którymi współpracuję na co dzień, doskonale zdają sobie sprawę z tego i wiedzą, że jestem bardzo otwarty na nowe inicjatywy i nowe pomysły. Też patrząc z punktu widzenia takiego recenzji takich pomysłów, często bywam bardzo surową osobą, ale patrzę bardzo mocno na rzeczywistość i realia. Aczkolwiek dużo jest takich elementów, które naprawdę można wprowadzić, więc ja ze swojej strony zachęcam do współpracy. Kontakt do mnie możecie znaleźć na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego i jeżeli pojawiają się jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej jestem bardzo mocno otwarty na współpracę. To wszystko można zrobić. Tak jak powiedziałem, praca u podstaw naprawdę odgrywa bardzo ważną rolę. Znowu się odnoszę do fizjologii, nie? Podstawy. Cały czas. Ja ją jeszcze raz pokażę, żeby było wiadomo, że fizjologia. Koniecznie, drodzy Państwo. Sami widzicie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze,
ile można byłoby mówić jeszcze o tych interesujących nas tematach, a tak naprawdę co chwilkę wracamy, drodzy Państwo, do tych podstaw, o których przed chwilą powiedział Tomasz. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zajrzycie, drodzy Państwo, pod takie adresy księgarnia.pwn.pl, tam publikacje, tam książki, zajrzyjcie, może znajdziecie coś dla siebie, niech się dzieje dobrze w Waszej bibliotece, niech ona ożywa kolejnymi książkami, które są właśnie spod pióra i klawiatury fajnych autorów, którzy tworzą ciekawe zespoły, którym towarzyszy taka osoba między innymi jak pani Stella, która dzisiaj była z nami. Zaglądajcie tam, bo tam co chwilkę dzieje się coś ciekawego. Wcześniej pokazaliśmy, tutaj jest. Tak, widzimy wszyscy? To jest to, na co my nie zwracamy uwagi, a to jest tak naprawdę serce każdej publikacji, czyli wydawca. I to musi być głośno, wyraźnie powiedziane. Także patrzcie, sprawdźcie, jakie macie książki w bibliotece. Zobaczcie, ile razy Stella jest w waszym domu, ile już tam razy była. No właśnie, może pani Stella bywa częściej waszym ratowniczym domu niż wy sami, bo pewnie często dużo pracujecie. Jeszcze książki ze sobą. Tak, księgarnia PZWL w pierwszej kolejności. Dobrze, oczywiście pani Anno, bardzo się cieszę, że to też wybrzmiało z pani strony. Jeszcze raz pani Aniu, dziękuję za pani otwartość, życzliwość i taki uśmiech w trakcie każdej naszej rozmowy telefonicznej. Nie znamy się, nigdy żeśmy się nie spotkali, ale mam takie wrażenie, że tak jakbyśmy się znali od długiego czasu. Za tę życzliwość dziękuję. Jacek, zauważyłeś, że Ania nas tu pilnuje mocno podczas tej rozmowy? To tak wiesz, nie? Trzyma rękę na pulsie, bardzo dobrze. Dobrze, niech tak będzie, bo przynajmniej dbamy o jakość, a nie żeby jakość to było, prawda? Dokładnie tak. Drodzy Państwo, raz jeszcze dziękuję całej redakcji PZWL, dziękuję całemu zespołowi, dziękuję Twojemu Uniwersytetowi Bielsko-Bielskiemu, Twojemu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu, dziękuję naszym partnerom, którzy nas wspierają, którzy udostępniają informacje. Bez Was nie jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, ruszyć z miejsca. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zamieścicie na naszym Facebooku opinię o tym, czy Wam się podoba to, co robimy, o tym, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ewentualnie można byłoby coś poprawić. Bardzo będę wdzięczny Państwu za ten feedback, bo dzięki temu będziemy mogli się rozwijać, a jak już przestaniemy się rozwijać, to wtedy zamkniemy projekt i zaczniemy, nie wiem, zajmować się zupełnie innymi rzeczami, tak, żeby nie było byle jak. Prawda, Tomaszu? Tak jest, zawsze idziemy w jakość bezwzględnie. Fajnie, to są chyba możliwe najlepsze słowa. Tak to są najlepsze słowa. Panie i panowie, dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. To była wielka radość i przyjemność spotkać się z Wami wszystkimi. Zostawcie jeszcze w komentarzach jakieś pytania dla Tomasza, z pewnością on na nie odpowie. A raz jeszcze dziękuję, kłaniam się nisko. Naszym i Państwa gościem był pan dr Tomasz Ilczak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że się Tomasz odmacha do wszystkich widzów i słuchaczy teraz. Tak jest. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Jacku, dziękuję Ci za zaproszenie. Fajnie, że pojawiły się pytania, że była jakaś taka dyskusja, no bo to na podstawie tych dyskusji możemy zbudować coś nowego i to jakby podkreślam, wracajmy do podstaw i budujmy jakość, bo to jest rozwiązanie, no a do tego niezbędne są dobrej jakości podręczniki, które sami możecie tworzyć, tylko trzeba się przełamać. Zachęcam. Jasne. Drodzy Państwo, to był kolejny odcinek NT Live w rozmowie o medycynie przedszpitalnej. Dzisiaj medycyna przedszpitalna w PZWL. Nazywam się Jacek Borowiak. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrej nocy. Dobrej nocy.